Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie, w którym zobaczę dla Was, jak będą wyglądały następne miesiące, następne 6 miesięcy do końca roku, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad oraz grudzień. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć sobie taką średnią z obu czytań. Barany, witam Was na czytaniu i sprawdźmy, jak pokazuje się dla Was lipiec. W lipcu macie Króla Buław. No, fantastyczna karta. Oczywiście ona odpowiada waszemu znakowi, czyli właśnie baranowi, dlatego że Król Buław i w ogóle buławy są połączone z trygonem ognia, więc wydaje mi się, że będzie to miesiąc pełen mocy, działania, konkretu. Tutaj widzę, że też bardzo chcecie nad czymś zapanować, a być może nad kimś i też w ogóle mam wrażenie, że ten miesiąc sprzyja romansom, ewentualnie pracy nad usprawnieniem życia seksualnego, dlatego że no niewątpliwie Król Buław to by zwiastował. Ale też widzę, że część baranów chce coś sobie lub innym udowodnić. Być może to, że na przykład ich pozycja w firmie, w relacji, czy po prostu, słuchajcie, no nie wiem, w miejscu, w którym się znajdują, że jest ważna. Mam wrażenie, że barany tutaj podkreślają, że należy się z nimi liczyć, z ich zdaniem i należy mieć do nich szacunek. Więc to taki konkretny miesiąc. Jeśli chodzi o sierpień, w sierpniu macie z kolei Królową Buław i to też jest fantastyczna karta i dobra informacja dla Was, dlatego że w ogóle zobaczcie, Król i Królowa Buław, no oczywiście są parą i wydaje mi się, że te 2 miesiące będą bardzo istotne dla osób, które są w związkach, ewentualnie dla osób, które dopiero gdzieś zaczynają pewne relacje. Ja tutaj widzę u Was takie ugruntowanie, widzę podkreślenie tego, że jesteście relacją stałą. Być może czasami rzeczywiście tutaj dużo się dzieje, na przykład na płaszczyźnie takiego starcia ego po prostu, ale no tak czy siak łączy Was tutaj bardzo dużo. Na pewno namiętność, na pewno taka chemia, seksualność, to jest bardzo tutaj rozwijane. I jeśli chodzi o sierpień, to Królowa Buław, ona kojarzyłaby mi się akurat w tej talii z cesarzową, więc wydaje mi się, że macie tutaj bardzo dużo innym do przekazania, do zainspirowania innych, bo zobaczcie tutaj, w tej talii Królowa Buław trzyma słonecznik i ona tak jakby go wyciąga no, do Was właściwie, czy tam w ogóle do kogokolwiek obok niej stoi. I tutaj mi się wydaje, że na tyle, na ile Król Buław jest takim strzelcem wolnym dosyć, to tutaj Królowa Buław bardzo chętnie pracuje i działa w grupie. Więc mi się wydaje, że sierpień właśnie sprzyja spotkaniom z najbliższymi, sprzyja temu, aby wyjechać gdzieś na przykład z koleżankami czy z kolegami, wspólnie, być może nawet właśnie bez partnerów, jeśli macie. Tutaj widzę, że bardzo jesteście skupieni na dawaniu. Tak jakbym tutaj zauważył w lipcu na braniu, a raczej w sierpniu na dawaniu. Ale to dobrze, dlatego że jest balans. Co tam we wrześniu? We wrześniu macie 7 kielichów i ta karta jest związana z jednej strony z rozmarzeniem, więc być może tutaj niechętnie no powiedzmy, przechodzicie taką tranzycję z lata w jesień. Tutaj jeszcze bujacie troszeczkę w obłokach i mam wrażenie, że jesteście gdzieś jedną nogą na urlopie. Chyba że w ogóle we wrześniu ktoś ma ten urlop lub więcej wolnego, no to być może dlatego pojawiła się ta karta. Ale jest to miesiąc, który sprzyja podejmowaniu wyborów. Dlatego, że tutaj wychodzi na to, że każda droga, którą wybierzecie,
ma przynieść nowe doświadczenia. I wy dokładnie właśnie w ten sposób podchodzicie do podjęcia wyboru. Czyli nie to, co mogę zyskać, to, co mogę stracić, ale po prostu jakie nowe doświadczenie mogę mieć. Tutaj widzę, że jesteście bardzo otwarci na to, aby coś zmienić. I wydaje mi się, że też tutaj przy okazji być może powrotów do szkoły czy na uczelnię niedługo jesteście takim drogowskazem dla innych, być może zagubionych, co wybrać albo jak przygotować się do powrotu właśnie, no na przykład do tutaj kontynuowania kariery naukowej. Tutaj widzę, że wasz konkret na pewno się przyda takim zagubionym duszom, ale też po 2 takich bardzo konkretnych miesiącach, lipiec, sierpień, wrzesień będzie po prostu troszeczkę lżejszy. Ale nie to, że nie będzie wyzwań, tylko po prostu już zupełnie inaczej do nich podchodzicie. Tutaj tak bardzo zadaniowo lipiec, sierpień, a wrzesień tak może nawet lekka prokrastynacja tutaj będzie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, miesiąc sprzyja podejmowaniu decyzji. Co w październiku? W październiku jest karta rycerza mieczy, która z kolei pokazuje takiego zabawnego rycerza na strusiu, ale on walczy w imię swoich wartości, w imię wyższych wartości, tego, co jest dla niego najważniejsze. I wychodzi na to, że gdzieś od tego miesiąca bardzo w skupieniu, nawet nie to, że w zadumie, bo tutaj już to tak za bardzo poważnie brzmi, absolutnie zadumy tutaj nie widzę, ale w ogromnym skupieniu, w przygotowaniu idziecie do przodu, rozpoczynacie nowe etapy i walczycie o to, co jest dla was ważne. I nie mówię tutaj, że na przykład walczycie z kimś albo ze sobą, ale walczycie właśnie o coś, czy powiedzmy o nową pracę, o szacunek do samych siebie. Ja też widzę, że być może w sierpniu otworzy się dla was taka przestrzeń do tego, aby rozwijać swoje umiejętności w jakimś danym temacie, który was interesuje, albo jeśli chodzi o dbanie o swój wygląd, bo ktoś być może potrzebuje tutaj po prostu rozwoju i udowodnienia sobie, że jeszcze tutaj możecie coś zmienić, ulepszyć i tak dalej, bo być może momentami wam się po prostu nudzi, ale tutaj od października jak najbardziej do przodu. Nie ma wymówek, nie ma odkładania na później. Tutaj też mi się wydaje, że jeśli chodzi o trygon czego? Słuchajcie, o trygon powietrze, czyli bliźnięta, waga lub wodnik, to gdzieś tutaj wam sprzyjają w tym miesiącu, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe etapy, o podejmowanie ryzyka, nowych przedsięwzięć. I tak. Jak wygląda dla was listopad? W listopadzie 7 monet. Tutaj raczej karta związana, powiedziałbym, że z zadumą. Oczywiście jak to listopad, ale też z cierpliwością. I teraz tak. Na pewno to będzie bardzo spokojny miesiąc, w którym przede wszystkim zanim zaczniecie działać, to się przyglądacie, zastanawiacie, próbujecie wybrać właściwą czy najlepszą drogę, czy sposób na wykonanie pewnej rzeczy, pewnego zadania. Na pewno też tutaj mam wrażenie, że skupiacie się na zbieraniu, gromadzeniu pieniędzy, które być może chcecie wykorzystać w grudniu, w styczniu na nowe projekty, które tutaj już były wymyślone, powiedzmy na przełomie sierpnia i września. Ale niewątpliwie jest to miesiąc pełen zadumy i takiego skupienia, również przekierowania swojej uwagi na swoje wnętrze, mam wrażenie, dlatego że tutaj na początku, czyli lipiec, sierpień, tutaj barany się pokazują bardzo tak jakby ekstrawertycznie, a tutaj mam wrażenie, że już zaczyna od października, od listopada takie troszeczkę do wnętrza już bardziej przekierowanie. Dlaczego? Być może dlatego, że tutaj właśnie pewne te pomysły czy plany sobie tutaj już powoli układacie i wdrażacie w życie, ale powiedziałbym, że ten miesiąc sprzyja oczywiście zadumie, refleksji, zwolnieniu troszeczkę i zastanowieniu się,
co jest dla Was najistotniejsze, najważniejsze. Jeśli chodzi o osoby, u których nowe etapy pojawiły się właśnie na przełomie września i października, to teraz powoli, że tak powiem, w skupieniu czekacie na plony, albo dalej uczycie się, czy adaptujecie do nowej sytuacji. Jak wygląda dla Was grudzień? W grudniu jest tutaj z kolei as mieczy, no i w ogóle z przełożenia nad całością góruje szóstka kielichów. Karta takiej nostalgii lub rozmarzenia. Ale to zaraz. Jeśli chodzi o grudzień, to tutaj macie asa mieczy. I as mieczy jest w ogóle moim ulubionym asem, dlatego że on niewątpliwie mówi o takim jasnym, czystym umyśle, też o umiejętności odcięcia się od tego, co wcześniej się wydarzyło. I teraz tak, świetny czas na domykanie pewnych etapów, na zakopanie toporu wojennego, na również, słuchajcie, wznieceniu czy w ogóle pobudzeniu swojej wyobraźni i na powrót jakichś pomysłów czy idei a propos tego, jak następne miesiące mają wyglądać. Ja myślę, że to będzie taki bardzo odświeżający miesiąc dla Was, być może nawet paradoksalnie, bo nie dla wszystkich właśnie grudzień jest takim odświeżającym miesiącem. Dla niektórych jest on bardzo taki nostalgiczny i smutny, a dla niektórych, przynajmniej dla Was tutaj, widzę, że są nowe pomysły, nowe idee, chęć kończenia pewnych etapów i zostawiania za sobą tego, co tutaj Wam już nie służy lub powiedzmy już Was męczy. Również jest to związane z naprawianiem traum związanych z przeszłością, z dzieciństwem, ze szkołą, bo być może ktoś w przeszłości powiedzmy doświadczył jakichś negatywnych tutaj emocji czy sytuacji związanych z przeszłością, na przykład w szkole i gdzieś wówczas taki krytyk się wewnętrzny pojawił i być może nawet u części z Was on cały czas przy Was jest, ale tutaj jest to miesiąc poradzenia sobie z nim, bo jak tak tutaj spojrzę na tą szóstkę kielichów, to jak najbardziej moglibyśmy pod to przekaz podpiąć. Ale tak, na tyle, na ile pierwsza połowa drugiej połowy tego roku ma być taka dosyć dynamiczna i skupiona na innych, później na sobie, na tyle, na ile kolejna połowa tej drugiej połowy roku ma być już taka spokojniejsza, bardziej stateczna i bardziej tutaj skupiona na gromadzeniu, na odcinaniu, na pomysłach, ideach oraz przygotowaniu się na kolejny rok, który właśnie nadchodzi. I teraz tak, jeśli chodzi o szóstkę kielichów z przełożenia, to wydaje mi się, że barany wskrzeszają dawne pomysły, być może właśnie z dzieciństwa, z dawnych lat i zastanawiają się właśnie w grudniu, planują, jak te pomysły wdrożyć w życie od przyszłego roku. Być może są to pomysły związane z jakimś hobby, pasją, może z podróżami. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jak wygląda dla Was lipiec. Tutaj jest karta siódemki buław. To ciekawe, bo lipiec jest w ogóle 7. miesiącem roku. Być może w ogóle cyfra 7, czyli liczba 7 będzie dla Was bardzo istotna, a może już jest, ale tutaj widzę, że to może być miesiąc, w którym chcecie udowodnić swoją pozycję i wzmocnić swoją postawę, jeśli chodzi o sytuację typu praca, jeśli chodzi o relacje z innymi, ale nie chodzi mi bardziej o takie romantyczno-przyjacielskie, bo tutaj w ogóle tego nie czuję. Mi się wydaje, że to bardziej chodzi o takie wprowadzanie porządków w relacjach, w których czujecie, że być może nie do końca ktoś liczy się z Waszym zdaniem. Tutaj nawet nie to, że odpychacie ataki, tylko jesteście tacy bardzo skierowani na po prostu udowodnienie sobie czy innym w ogóle,
że dużo znaczycie, że jesteście istotni. To może być miesiąc też tak naprawdę, co jest tutaj bardzo zaznaczone według mnie na tej karcie, takiego zaprzestania kopania się z końmi, odpuszczenia sobie czegoś i dzięki temu będziecie mogli wejść na wyższy poziom. Czyli słuchajcie, no co to może być? No tutaj pewnie dla każdego coś innego. Piszcie w komentarzach, ale dla jednych to może być odpuszczam sobie krytykowanie siebie, że jestem gruby i muszę wrócić na fitness i już mi się od 3 lat nie udaje. Może tak naprawdę wcale nie jestem gruby, a może tak naprawdę wcale fitness nie jest dla mnie. I dzięki temu możecie się od tego uwolnić i na przykład, no nie wiem, słuchajcie, przejść na jakąś super dietę albo w ogóle się odczepić od siebie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Sierpień. W sierpniu macie as mieczy. Mój ulubiony ze wszystkich asów. I as mieczy kojarzy mi się z czystością, lekkością umysłu. Umysł jak brzytwa. Tutaj mam wrażenie, że byki są bardzo skupione, są bardzo takie zorientowane na badanie jakiegoś pola, zanim rzeczywiście w nie wejdziecie lub ocenicie. Tutaj bardziej widzę, że kierujecie się takim rozumem i tym, co rozum wam podpowiada, że będzie dla was lepsze. Jeśli chodzi o asa mieczy, to tutaj widzę mnóstwo idei, pomysłów i kreatywności na to, no po prostu jak usprawnić daną sytuację. I słuchajcie, o co tutaj chodzi, to już tylko wy możecie wiedzieć, ale jak najbardziej ten miesiąc sprzyja kończeniu pewnych etapów i rozpoczynaniu nowych. Ten miesiąc również sprzyja temu, aby nawiązać z kimś na nowo kontakt, nić porozumienia lub zakopać topór wojenny właśnie. Jak wygląda wrzesień? We wrześniu tutaj macie 8 pentakli, kartę związaną z taką nauką, pracą, skupieniem się na tym, co jest dla was istotne. I to oczywiście nie musi zwiastować tylko i wyłącznie tego, że część wraca do szkoły, albo na przykład wasze pociechy czy wnuki wracają do szkoły i gdzieś tutaj trzeba im pomóc, że tak powiem, zrobić wyprawkę, czy tak jakby przekonwertować ich z takiego trybu wakacyjnego na szkolny. Ale tutaj 8 pentakli może mówić o takim skupieniu się na przykład kontynuowaniu diety, czy kontynuowaniu jakichś ćwiczeń, projektów, które są dla was istotne. To będzie, wybaczcie, pracowity miesiąc, ale dający wam bardzo dużo satysfakcji. Dobry miesiąc dla osób, które tworzą, piszą, śpiewają, zajmują się czymś artystycznym, słuchajcie. Jak wygląda październik? W październiku jest karta koła fortuny, łód szczęścia. Karta związana z pojawieniem się nowej możliwości do zmiany. Ta karta jak najbardziej sugeruje o czymś niespodziewanym, takim, które z zawinkla po prostu wyskakuje i czujecie, że jest dla was. Takie w ogóle niespodziewane. I czy to będzie wygrana w gry losowe? Nie wiem. Życzę wam tego i sobie też, bo jestem bykiem, ale sprawdzajcie też czytania dla swoich ascendentów w razie czego. Jest to świetny miesiąc na to, aby wprowadzać zmiany, podejmować ryzyko i zdać sobie sprawę z tego, że młodsi nie będziemy. Nie będziemy mieli więcej sił, nie będziemy mieli więcej dni na tej ziemi, bo właściwie nie wiadomo, ile nam zostało, więc w tym miesiącu chwytacie moment, jakkolwiek banalnie to zabrzmiało. Jak wygląda listopad? W listopadzie 4 mieczy. Karta związana z regeneracją i z odpoczynkiem. Więc teraz tak. Świetny miesiąc na to, aby troszeczkę zwolnić, aby troszeczkę uspokoić się i zadbać po pierwsze o odpoczynek, o regenerację, być może jakieś spa,
sanatorium, zabiegi odkładane na później, jak najbardziej w listopadzie powinny się odbyć. Na pewno będzie to spokojniejszy miesiąc, który będzie wymagał od Was mniejszych nakładów tutaj sił, jeśli chodzi o mierzenie się z rzeczywistością i z wyzwaniami. Też widzę, że jeśli rzeczywiście podejmiecie w poprzednim miesiącu, czy na przełomie września, października była zmiana, to tutaj macie takie poczucie w listopadzie, że no dobra, jestem spokojny, wiem, że będzie dobrze, czuję, że to było istotne dla mnie, ta zmiana, i jestem otwarty na to, co mi ona przyniesie, na te doświadczenia. Na pewno w tym miesiącu widzę, że jest więcej takiej zadumy. Nie widzę nostalgii, ale bardziej zaduma. Oczywiście być może związana z, no wiadomo, listopad, taka pogoda, wszystkich świętych i tak dalej. Być może ktoś, słuchajcie, też poczuje taką ulgę i spokój po wakacyjnym szaleństwie, po letnim szaleństwie, no i będzie chętnie tutaj zatapiał się w celebrowaniu jesieni, czy tam Halloween, jeśli ktoś tutaj lubi obchodzić, ale to no już nie będę sugerował. Jak wygląda grudzień? W grudniu 9 kielichów, która tutaj takiego maga niebieskiego pokazuje. O, słuchajcie, z przełożenia karta diabła. I teraz tak, grudzień, 9 kielichów, czyli karta robienia sobie przyjemności, karta robienia sobie dobrze, pysznego jedzenia, stawiania właśnie na takie zmysłowe przyjemności. Wydaje mi się, że to będzie bardzo miły miesiąc, który tak naprawdę pomoże Wam z takim spełnieniem zamknąć ten rok. Po prostu. Bo w tej 9 kielichów niewątpliwie widać tutaj spełnienie, takie zadowolenie, ale nie to, że rozpiera Was energia i podskakujecie, tylko raczej siedzicie spokojnie i myślicie sobie, kurczę, to był niezły rok. Zrobiłem to i tamto, osiągnąłem to i tamto. A nawet jeśli nie, to wiem, co mam robić w następnych miesiącach. Tutaj widzę dużo przyjemności w grudniu. No, ten grudzień, ten początek zimy, mam wrażenie, że spędzacie właśnie na zatapianiu się w przyjemnościach. Jeśli to jest nawet, no nie wiem, czytanie książek pod pierzyną, czy słuchajcie, malowanie w domu, czy na jakichś kursach. Myślę, że przede wszystkim takie sprawy, czy na gotowaniu, to wszystko daje Wam mnóstwo takiego otulenia zimowego. Z przełożenia diabeł. I teraz tak, słuchajcie. Wychodzi na to, że ktoś ma w tym półroczu szansę na wykaraskanie się z sytuacji trudnej, bez wyjścia, która tak się wydaje, że jest bez wyjścia, oraz na wykaraskanie się spod wpływu kogoś, być może kto jest wyżej postawiony, na przykład toksycznej sytuacji w pracy, czy w jakiejś innej relacji, typu nie będę zmieniał, bo wszędzie jest takie samo piekło, a jak zmienię, to jeszcze tylko będzie mi trudniej, bo trzeba się zaadaptować do nowej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Nie. Tutaj następuje uwolnienie. Być może też byki pracują w tym półroczu, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, nad walką z takimi swoimi nawykami, które być może właśnie już od jakiegoś czasu dają Wam się we znaki i czujecie, że są Wam niepotrzebne czy niewygodne. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jak wygląda dla Was lipiec. Ulala, 9 mieczy. I to może być miesiąc, w którym ktoś z Was ma zmartwienia, ale te zmartwienia wcale nie muszą być, nie muszą mieć podstawy. Mi się wydaje, że tutaj za bardzo drążycie, coś sobie wyobrażacie i za bardzo emocjonalnie podchodzicie do rzeczywistości. Jest to miesiąc, w którym ewidentnie trzeba skupić się na zadbaniu o swój sen, o jakość tego snu, o odpoczynek. Również słuchajcie o spokój ducha, który w lipcu jest Wam bardzo potrzebny. Dla części z Was jest to miesiąc, w którym należy się zwrócić
do osób trzecich o pomoc i przestać udawać, że ze wszystkim sobie umiecie radzić. Tak bym powiedział. I żeby nie było, ten miesiąc nie musi być trudny, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja tutaj tylko podpowiadam Wam, jak może być i na co się ewentualnie przygotować. Dbać o sen, o wyciszenie, o jakość odpoczynku, o to, co jecie, co spożywacie i jak o siebie dbacie, również o swój umysł. Następny miesiąc to sierpień. Jaka będzie karta? Ulala. W sierpniu macie kartę kapłanki, która jest bardzo zorientowana na kontakcie z samą sobą. Ona jest bardzo mądra, inteligentna i używa intuicji. I teraz tak, wydaje mi się, że jeśli jakieś sprawy w poprzednim miesiącu były dla Was trudne i wyzwaniowe, to tutaj fantastycznie umiecie sobie z nimi poradzić. Bo jak najbardziej kapłanka jest właśnie mądra. Ona jest taka, że tylko od niej można się uczyć. I teraz tak, albo tę wiedzę wykorzystujecie, żeby pomóc innym, zagubionym duszom, które mogą być w Waszym otoczeniu. Ewentualnie to na Waszej drodze staje jakaś kobieta typu kapłanka, być może panna, byk, koziorożec, czyli przedstawiciel trygonu Ziemi. Ktoś, kto jest bardzo inspirujący i sprawia wrażenie, albo inaczej, wy odczuwacie, że na tyle was gdzieś tam nakierowuje, że no już jest troszeczkę łatwiej, ale widzę, że tutaj jesteście bardzo w sierpniu nastawieni na to, żeby zadbać o siebie, jakąś wyniosłą kobietę, być może teściową, być może, słuchajcie, to też możecie sobie odwrócić, może być facet. Osoba, która po prostu no, czujecie, że jest bardziej zorientowana na sobie. Teraz to wy się skupiacie na sobie, że tak powiem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście też czytania miesięczne sprawdzajcie i czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Ten miesiąc sprzyja też walce z nałogami. Jeśli chodzi o wrzesień, we wrześniu macie króla pentakli, którego bardzo lubię w tej talii, jest no, przeuroczy, przezabawny. Ale tak, król pentakli znowu pokazuje kogoś ze trygonu Ziemi, ale też on jest, słuchajcie, takim zdrowym egoistą, chociaż no, tutaj niektórzy z Was zarzucają mi, że nie ma czegoś takiego jak zdrowy egoizm, ale no, powiedzmy, że skupiacie się dalej na sobie i to nie jest związane z takim wyrachowaniem, czy w ogóle takim niedbaniem o potrzeby innych. Nie, tu jest takie poczucie, że to moje potrzeby są najważniejsze i nie będę się podkładał innym, dlatego że mogę na tym sam ucierpieć. Po co się podkładać? No wiadomo, słuchajcie, jak się komuś da palec, to będą chcieli rękę i to zapamiętajcie, zwłaszcza właśnie w tych 3 miesiącach, lipiec, sierpień, wrzesień. Ale też tak, widzę tutaj, że we wrześniu macie stanąć na nogi, jeśli wcześniej było trudno, i mieć takie poczucie, że coś zostało pokonane, przetrzymane i teraz już możecie się tylko na tronie rozgościć i odcinać kupony. To jest świetny miesiąc dla osób, które wracają do szkoły, do pracy, po urlopowaniu się, a może mają podopiecznych, wnuków czy dzieciaki, które właśnie do szkoły wracają. Tutaj czujecie, że możecie mieć dzięki temu troszeczkę więcej czasu dla siebie. No bo wiadomo, pociechy idą do szkoły, no to powiedzmy, no trzeba, znaczy może nie to, że trzeba, ale no po prostu jest więcej czasu dla siebie, no tyle. Mają swoje obowiązki, odrabiają lekcje, czy tam Bóg wie co, no a wy dzięki temu możecie posiedzieć na tym tronie i tak, no, skupić się na czytaniu książek, na odrabianiu zaległości, jeśli chodzi o seriale. No i coś, co pozwoli wam, Królowa Mieczy wyszła, coś, co pozwoli wam też tak uziemić się. To będzie uziemiający miesiąc, zwłaszcza po lipcu, sierpniu. Październik. W październiku 5 mieczy, karta braku komunikacji, ale też słuchajcie, karta związana z umiejętnością wyjścia z danej sytuacji o czasie. I teraz tak, jeśli chodzi o 5 mieczy, to
Może ona wskazywać na relację, w której ostatnio były ciche dni albo ciche miesiące oraz może lekkie foszki. I wydaje mi się, że w tym miesiącu taka relacja może wrócić. Komuś się o was przypomni. O, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o te karty, to ja też widzę, że wy jesteście na tyle ustabilizowani emocjonalnie już tutaj, że w porę jesteście w stanie wykaraskać się z relacji bądź z sytuacji, której nie czujecie do końca. No, tak jakby bardziej jesteście nastawieni na intuicję aniżeli na emocje, bardziej na rozum aniżeli na serce. I to też jest związane, słuchajcie, z ewentualnymi zmianami. Na razie wielkich zmian tutaj nie widzę, ale to nie znaczy, że będzie coś nie tak. No może jest dobrze i psuć nie trzeba, więc też wypadałoby się odczepić, może nawet od siebie. Jak wygląda listopad? W listopadzie trójka buław, no świetnie, karta bramy. Bardzo ją lubię, jest piękna, zwłaszcza w tej talii. I teraz tak, jeśli mają być jakiekolwiek zmiany, to właśnie mam wrażenie, że listopad, to w tym miesiącu jest taki powiew świeżości, powiew nowego i poczucia, że no dobra, no już kończy się niedługo rok i będę mógł czy mogła zacząć jakieś przedsięwzięcie, do którego się przygotowuję teraz. Czy powiedzmy wystartować z remontem, czy ze zmianą pracy, czy ze zmianą sposobu, w jakim odzywam się do siebie, jakieś nawyki może. Ale tutaj niewątpliwie dla części z was szykuje się podróż. I jeśli mam polecić coś bliźniętom, osobom z poznaku bliźniąt właśnie patrząc na ten rozkład, to widzę, że wypadałoby pewne urlopy, nawet te letnie, troszeczkę sobie odpuścić i na przykład skupić się na celebrowaniu lata w Europie, czy w Polsce, czy tam, gdzie mieszkacie, a dopiero na przykład w listopadzie wybrać się gdzieś daleko, tam, gdzie jest ciepło, gdy u was wówczas jest zima. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ten miesiąc sprzyja podejmowaniu decyzji ku zmianom. Tutaj widzę nowe horyzonty dla was i przede wszystkim one zaczynają otwierać się w waszych głowach. Jeśli chodzi o grudzień, jak on wygląda? W grudniu królowa monet, a w ogóle to słuchajcie, z przełożenia dla wszystkich 10 kielichów. I teraz tak, królowa monet jest małą cesarzową, więc jest to karta obfitości, kreatywności, ale też dzielenia się z innymi, pielęgnowania innych, staraniu się, słuchajcie, tak jakby widzę tutaj chęć dopieszczenia innych, podzielenia się taką matczyną czy ojcowską energią, ale z zachowaniem szacunku do siebie. I myślę, że jeśli chodzi o organizowanie świąt, śledzików, czy jakichś spotkań innych, które macie w głowach, to tutaj jest to świetny miesiąc. Naprawdę bardzo się w tym, że tak powiem, odnajdujecie. Tutaj też widzę takie poczucie, że w grudniu, że mijający rok był owocny, dużo wam przyniósł, wiele was nauczył i być może u części z was nie zadziały się jakieś wielkie, przewrotne zmiany, ale być może po prostu nie były potrzebne. A jeśli są, to wchodzicie w nowy rok z nową wiedzą i no już wiecie tak naprawdę, jakie zmiany mają nastąpić, co zrobić, aby one się pojawiły. No, oczywiście, że nie przyjdą same, nie zapukają do waszych drzwi, nie powiedzą: hej, jesteśmy zmianami i no tutaj wprowadzamy się. Nie, no tutaj raczej to będzie wynikało z was, z wewnątrz, z takiej chęci i wiedzy na temat tego, co trzeba zrobić. W każdym razie, król i królowa monet mówią o jakiejś parze, być może nawet tutaj, słuchajcie, u części z was będzie w tym półroczu podpisanie umowy, zawarcie unii pomiędzy dwoma stronami, inwestycji pieniężnej, uroczystości rodzinnej, być może nawet związanej z weselem lub z chrzcinami. Pamiętajcie tylko, że jak to polska tradycja mówi, no raczej to ma być w miesiącach na R. Ale z przełożenia 10 kielichów. Piękna karta, mówi o szczęściu,
radości związanej z takim życiem rodzinnym, związanym z spełnieniem siebie, swoich celów i również z takim życiem w przyjaźni z innymi. I teraz tak, uwaga. Piękna karta, no mówi o tym, że na pewno zamykacie ten rok bardzo miło, ciepło i w gronie najbliższych, w gronie istotnych osób, z pozytywnym nastawieniem. Tutaj początek może być trudny, w sensie ten lipiec, sierpień, bardziej lipiec, ale wcale być nie musi. I tutaj ta karta sugeruje, żebyście zapamiętali, że życie musi być sinusoidalne, bo inaczej będzie nuda. Inaczej, no po prostu będzie cały czas tak samo i no słuchajcie, no nie będzie rozwoju. W każdym razie, jeśli chcecie doprowadzić jakieś projekty do końca, w drugim półroczu do grudnia na pewno mają być one doprowadzone, zwłaszcza, że jest 10 kielichów. I napiszcie mi w komentarzach, o co tutaj może chodzić. Raki, witam Was ciepło i sprawdźmy, jak będzie wyglądał dla Was lipiec. W lipcu macie 6 mieczy i ta karta jest niewątpliwie związana z tak jakby zakończeniem zastoju. Jeśli ma to sens, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, czyli sprawy, które do tej pory się nie rozwijały albo rozwijały się bardzo powoli, w tym miesiącu mają nabrać tempa, no i dosłownie oczywiście ruszyć do przodu, więc lipiec będzie miesiącem, w którym no, jest tutaj już jakiś ruch, rozwój, coś idzie do przodu. Ten miesiąc tak naprawdę sprzyja zmianom, przeprowadzkom, wyjazdom, no i tak naprawdę rozpoczynaniu realizowania jakichś odkładanych na później planów. Czy to będzie miesiąc pracy nad czymś, bo niekoniecznie to musi być praca zawodowa. No tutaj to już Wam zostawiam do interpretacji. No tak naprawdę każdego życie jest inne. Jak będzie wyglądał sierpień? Ulala, w sierpniu macie 6 monet. Karta związana z charytatywnością, ale też z równowagą w braniu i dawaniu. I tutaj tak naprawdę patrząc w odniesieniu na lipiec, czyli na tą 6 mieczy, wychodzi na to, że będzie co zbierać. Wychodzi na to, że już tutaj w sierpniu będą widoczne plony, efekty, owoce, no tak naprawdę pracy, która była rozpoczęta w lipcu albo i wcześniej, ale ruszyła do przodu w lipcu. Jeśli chodzi o sierpień, to tutaj mam wrażenie, że dużo osób będzie potrzebowało od Was rady, pomocy, wsparcia, również finansowego. I oczywiście, jeśli to są osoby zaufane, którym chcecie pomagać, jak najbardziej. Ale jeśli ktoś jak Filip z Konopi pojawi się tutaj po prostu po czasie, no powiedzmy posłuchy w kontakcie, no to tutaj raczej radziłbym się zastanowić. Niewątpliwie będzie to miesiąc, w którym trzeba będzie zainwestować też sporo pieniędzy, ale tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no jest tutaj jakiś przepływ, bo i do Was przychodzi, no i macie co zainwestować, co jest ważne, no bo oczywiście wiadomo, że żeby wyjąć, trzeba włożyć. Sprawdzajcie też koniecznie czytania dla swoich ascendentów, no i wiadomo, że też czytania miesięczne. Jak będzie wyglądał wrzesień? Tutaj we wrześniu macie 4 mieczy. Jest to karta związana z odpoczynkiem, z regeneracją, z wyleczeniem. I to jest bardzo fajne, dlatego że dosłownie tutaj widzę, że będzie to spokojny miesiąc, w którym jest szansa na to, aby znowu gdzieś wyjechać do uzdrowiska, do sanatorium, do, słuchajcie, jak to się mówi, no takiego miejsca uzdrowiskowego. Jak sobie przypomnę, to powiem. Ewentualnie po prostu na urlop, na wakacje. I tutaj, wiecie, no dla części z Was wrzesień jest miesiącem powrotu do szkoły,
ale dla innej części z Was, no to gdzieś tutaj dzieci, wnuki czy podopieczni wracają do szkoły, więc dla Was to oznacza teoretycznie troszeczkę mniej pracy i zaangażowania, dlatego że co? No powiedzmy, no nie ma dzieciaków czy wnuków w domu i można sobie od nich odpocząć, tak tutaj powiem. Ale słuchajcie, tutaj w ogóle mi się wydaje, że ten wrzesień sprzyja leczeniu, zabiegom i tak naprawdę poświęceniu czasu dla samej siebie. Dlatego, że na tyle, na ile w sierpniu widzę, że tutaj jesteście bardzo dla innych, do innych, bardzo pomocni, tacy supportujący, chociaż nie lubię angielskich słów w języku polskim, takich zapożyczeń, ale no tutaj wrzesień ma być dla Was. Tutaj też widzę, że jeśli chodzi o jakąś miłość, bo tutaj przynajmniej w tej talii, która jest na chwilę obecną chyba moją ulubioną, ewentualnie tam jedną z dwóch, trzech, to tutaj widzimy jakieś wyleczenie się z miłości i tak naprawdę przerwa w angażowaniu się w relacje. Jeśli tutaj ktoś doznał, powiedzmy niedawno, no powiedzmy takiego zawodu miłosnego albo zawodu związanego z jakąś relacją dla Was istotną, we wrześniu następuje po prostu odpuszczenie tej relacji, odpuszczenie sobie. Jak ma wyglądać październik? No tutaj, jak zamienicie A na I w tym słowie październik, to pierwsze A, no to będzie wiadomo, jaka może być pogoda. O, słuchajcie, w październiku piątka monet, karta braku z kolei. I teraz tak, w październiku też trzeba się będzie wykosztować, więc od razu bym powiedział, że w tym sierpniu to lepiej może jednak nie pożyczać pieniędzy, albo raczej gdzieś sobie odłożyć, dlatego że październik no, będzie się wiązał z dużą inwestycją, czy z inwestycjami. Czy to właśnie w szkołę, naukę, a może nawet, słuchajcie, w remont gdzieś niespodziewany, bo powiedzmy komuś odchodzi, nie wiem, tapeta, czy cokolwiek i wreszcie trzeba się za to zabrać, no bo później będzie zima i już nie będzie albo kasy, bo święta, no albo po prostu chęci, ochoty. No lepiej wydaje mi się na wiosnę, jesień chyba robić remonty, tak mi się wydaje, ale to już od Was zależy. Jeśli chodzi o tą piątkę monet, no to jest to karta związana z brakiem i wydaje mi się, że może tutaj przyjść lekka nostalgia związana właśnie z odejściem lata. Momento. Wybaczcie, musiałem się napić i z takim przyjściem właśnie jesieni, ze zmianą pogody. No ja na przykład jestem meteopatą, chociaż no dla niektórych to nie znaczy nic albo jest jakimś banałem wymyślonym, ale no ja bardzo odczuwam zmiany pogody, czy zmiany jeśli chodzi o fazy księżyca. Tutaj wypadałoby bardziej zadbać o pielęgnowanie tego, co macie i umiejętności cieszenia się tym, czyli nie myśleć o egzotycznych wakacjach w październiku, tylko raczej na przykład podróżować po lasach, parkach, może wyjechać za miasto, albo po prostu cieszyć się z spędzania czasu w domowym zaciszu, z książką, z kubkiem kakao, kawy, winem, czy słuchajcie, jakąś grą, czy nawet planszówką. O, kartami, słuchajcie, uwielbiam grać w karty, a może ktoś będzie grał w szachy. Ja ostatnio sobie wymyśliłem, że chcę się nauczyć, no i próbuję. Jak będzie wyglądał listopad? W listopadzie jest karta cesarza, którego bardzo lubię w tej talii. Jest taki kolorowy i nietypowo pokazany, ale jeśli chodzi o cesarza, no to on jak najbardziej panuje nad sytuacją, umie zarządzać, jest taki rozgoszczony i pewny siebie, bo wie, że ma ludzi, którzy zajmą się czymś, co jest dla niego istotne. Czyli tak, w tym miesiącu pamiętajcie, że bardzo przydadzą Wam się takie umiejętności zarządzania i dowodzenia. Na pewno trzeba zdjąć, że tak powiem, odpowiedzialność ze swoich pleców, bo no tutaj mam wrażenie, że raki, zwłaszcza w poprzednich miesiącach, będą chciały robić wszystko po swojemu,
z taką myślą, że zostaw, ja zrobię to lepiej, szybciej, sprawniej. Być może, ale wówczas zabieracie, że tak powiem, innym możliwość do nauki, do rozwoju, czyli tutaj trzeba zaprowadzić porządki. Dlaczego wy macie zawsze brać na przykład w związkach, w relacjach, nawet nie tylko romantycznych, może i nawet przyjacielskich, w koleżeńskich, w pracy, odpowiedzialność na swoje barki za niepowodzenia, za niesnaski, albo na przykład, no tam gdzie, słuchajcie, diabeł nie może, tam poślą raka. No, kurka wodna. Ile można? Tutaj należy więcej delegować, zarządzać innymi i zdjąć odpowiedzialność ze swoich barków. Po prostu. Tutaj też mam wrażenie, że listopad będzie bardzo powolnym miesiącem i to wy macie zaprowadzać porządek wśród niezorganizowanego otoczenia, bo takie ma dookoła was być, niewątpliwie. Tutaj też widzę, jeśli wcześniej był jakiś taki, chciałem powiedzieć oczywiście po angielsku słowa, ale nie powiem, chcę po polsku. Nie lubię wtrąceń po angielsku. Jeśli były tutaj jakieś problemy przejściowe, tak powiem, w finansach, to tutaj jest dosłownie informacja, że stoicie na takim twardym, stabilnym gruncie i przejmujecie kontrolę. Uważajcie też, żeby inni nie chcieli rządzić w waszych związkach, relacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólne wydatki, bo pójdziecie, słuchajcie, z torbami. Jak ma wyglądać grudzień? W grudniu macie 10 mieczy i no jaka będzie karta z przełożenia? Pomyślcie przez chwilę, jaką kartę chciałybyście zobaczyć z przełożenia i napiszcie mi w komentarzach. Zaraz się dowiemy później. Słuchajcie, grudzień wygląda podobnie jak wrzesień. Tutaj jedna karta pod drugą. Z tym, że wychodzi na to, że ten miesiąc może być tak intensywny, że po prostu gdzieś pod koniec zabraknie wam sił. Ale uwaga, wcale nie musi tak być. No, po to robimy te czytania, żeby czemuś ewentualnie zapobiec albo na coś się przygotować. Czyli znowu, trzeba podzielić się obowiązkami. Nie przygotowujcie wszystkich, no nie wiem, świąt, celebracji, tych śledzików i tak dalej samej, bo to nie będzie wam się po prostu opłacało. Więcej się narobicie, aniżeli będziecie czerpać z tego przyjemność. Też bym powiedział, że będzie to, no słuchajcie, nic zaskakującego. Miesiąc zadumy, miesiąc refleksji i zbierania sił na to, aby w następnym roku, następnym miesiącu, czyli w styczniu, no już tutaj zacząć z piersią do przodu, z głową do góry, no i z wielką motywacją. I powiem tak, patrząc na całość, myślę, że te pół roku będzie dla was czasem odpuszczania sobie i innym. I nie tylko chodzi o to, że no powiedzmy ktoś was zranił, przeprosił i wy mu odpuścicie, chociaż to pewnie też, ale odpuszczania sobie przyzwyczajeń takich toksycznych, ograniczających, prokrastynacji, odkładania na później, ale też tutaj widzę konieczność nauczenia się właśnie, odłożenia na później pewnych planów, tylko dlatego, że żeby zrobić to później mądrzej, z głową, żeby bardziej się do czegoś przygotować, bo po łebkach i emocjonalnie to nie ma sensu. Tutaj musi być też balans w relacjach i w tym, ile z siebie dajecie, a ile, że tak powiem, czerpiecie. No i z przełożenia, słuchajcie, Rydwan. Ciekawe, bo Rydwan jest kartą związaną nie tylko z jakąś podróżą, z wyruszeniem do przodu, ale może nawet przede wszystkim z przejmowaniem kontroli. Dlatego, że Rydwan tutaj pokazuje dwie strony. Biały pies, czarny pies. Tutaj są, słuchajcie, zazwyczaj jest Rydwan pokazany jako właśnie zaprzęgnięty w jakieś rozbiegane konie, psy, czy jakieś inne, słuchajcie, zwierzęta. I tu jest powiedziane, że one w dwie różne strony ciągną. I trzeba nad nimi zapanować, przejąć kontrolę,
żeby co? No, żeby ten rydwan doprowadził Was do jakiegoś punktu celu, a nie po prostu, żeby tutaj była jakaś kraksa, że tak powiem. O, dawno nie słyszałem tego słowa, lubię. Kojarzy mi się z dziadkami moimi. Czyli tak, czas zaprowadzania porządków, przejmowania kontroli, odpuszczania sobie i innym, czas gromadzenia pieniędzy i też inwestycji, słuchajcie, ewentualnie zastanawiania się nad tym, czy by jakieś inwestycji w przyszłości nie odłożyć. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi i że z kimś to czytanie rezonuje. Bardzo chętnie się dowiem, więc zostawcie informacje w komentarzu i oczywiście subskrypcję. Czytanie. Lwy, witam ciepło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was energia, jaka będzie karta na lipiec. Ulala, tutaj jest trójka mieczy. Karta związana ze złamanym sercem, więc jasne, być może część z Was będzie zmagała się z jakimiś problemami natury romantycznej w tym miesiącu. Ewentualnie może to być miesiąc związany z zawodami, ale nie takie zawody, słuchajcie, maraton, absolutnie nie, ale na zasadzie, że ktoś lub coś Was zawiedzie. Ale żeby temu zapobiec, no to właśnie dlatego robimy te czytania. No tutaj nie ufajcie zanadto, zwłaszcza nowym osobom lub osobom, które niedawno dopiero pojawiły się w Waszym życiu. Tutaj sprawdzajcie innych, obserwujcie, nie dajcie się po prostu zrobić w bambuko, bo wcale takiego zawodu miłosnego, czy jeśli chodzi o przyjaźń, znajomość, czy życie zawodowe, no nie musi być, tak? Jeśli chodzi o trójkę mieczy, to widzę, że dla niektórych z Was z żalem bądź bólem momentowym serca trzeba będzie sobie coś odpuścić, ale Wy wiecie, że jest to ważne, dlatego że w tym miesiącu lepiej się za to nie zabierać, bo raczej nie wyjdzie. Czyli na zasadzie, no na przykład powiedzmy na przykład odkładam pieniądze na remont i mam już trochę odłożone i już kurka wodna nie mogę się doczekać. Więc za te troszeczkę odłożonych pieniędzy już zaczynam remont. I tu jest powiedziane tak, lepiej tego nie robić, nie zaczynać, bo się zakopiecie, lepiej odłożyć troszeczkę więcej, znaleźć lepszą ekipę albo znaleźć lepsze materiały i dopiero wtedy rozpoczynać. Ale myślę, że to jest związane z takim logicznym myśleniem i to jest ważne. W ogóle to sprawdzajcie czytania też dla swoich znaków ascendentalnych, no i oczywiście miesięczne. Jaka będzie karta na sierpień dla Was? No pięknie, tutaj jest karta czwórki buław, nareszcie, bo ta karta po pierwsze oczywiście pokazuje jakieś świętowanie w gronie rodziny, najbliższych, jakieś uroczystości, być może związane z weselichami, z chrzcinami, czy nie komunie to w maju, no jakieś powiedzmy rodzinne uroczystości Was mają tutaj czekać, ale też widzę takie poczucie, że stoicie na twardym gruncie, że ten grunt się nie osypuje Wam spod nóg. Ma to być miesiąc, w którym jest troszeczkę więcej radości i mniej stresu albo takiej konieczności podejmowania ważnych decyzji związanych z wyrzeczeniami, aniżeli w lipcu. Okay? Sierpień ma być troszeczkę bardziej spokojny, można sobie odetchnąć, skupić się na mniejszej ilości zadań, bardziej na przykład na odpoczynku lub spędzaniu czasu z rodziną czy z najbliższymi. Też tutaj widzę jakieś zwycięstwo, czyli na przykład jakiś kontrakt ma zostać podpisany, jakieś porozumienie ma być zawarte. Ma tutaj być, słuchajcie, zakopanie toporu wojennego i od sierpnia, wybaczcie, można się troszeczkę mniej stresować albo po prostu przygotowywać na coś ważnego. Nie wiem, na zmianę pracy, przeprowadzkę, słuchajcie. Tutaj napiszcie mi w komentarzach, chętnie się dowiem, na co Wy się tak macie przygotowywać. Jak będzie wyglądał wrzesień? Jaka dla Was karta?
We wrześniu jest 10 pentakli. Piękna karta. Bardzo ją lubię. W tej talii, szczerze, trafiła mi się chyba pierwszy bądź drugi raz, więc jestem lekko zaskoczony tym, jak wygląda. A no jest to obecnie moja ulubiona talia, no tam powiedzmy, jeśli nie to jedna z 3 czy z 2. 10 monet. Karta związana z stabilizacją finansową, materialną, rodzinną. W tej karcie jest zazwyczaj pokazany dom, który stoi, jest stabilny, odnowiony, wyremontowany i zwłaszcza jeśli chodzi o 4 buław, która jest w poprzednim miesiącu, to tutaj widzę, że no, te miesiące sprzyjają właśnie sprzyjają temu, aby kończyć remonty, kończyć budowy, podpisywać umowy związane z mieszkaniem, inwestować pieniądze. Ja widzę, że wrzesień będzie miesiącem, w którym jasne, no tutaj trzeba będzie się jeszcze troszeczkę wykosztować, ale to już będą ostatnie momenty, to już będzie związane z tym, że inwestujecie w coś istotnego. No słuchajcie, jeśli ktoś inwestuje w remont czy w dom, w nowe mieszkanie, no jest to na lata. Wiadomo, żeby wyjąć, trzeba włożyć. Bardzo stabilny miesiąc, w którym już tutaj czujecie, że jest spokojnie. Okej, są jeszcze jakieś wyzwania, bo życie polega na tym, że wyzwania są i będą, i były, ale no, te wyzwania już nie są aż tak trudne jak na przykład w lipcu. Tutaj stresik mały, odpuszczanie, tutaj powiedzmy już świętowanie, już troszeczkę spokojniej, a tutaj już jesteście u siebie. Jest co inwestować, jest gdzie odpocząć, jest na kim polegać. Październik. Jaka będzie dla Was karta w tym miesiącu, gdzie jeśli zamienicie pierwsze A na I, no to pogoda Wam się pokaże, jaka może być. Słuchajcie, As buław, fantastycznie, bo As buław jest związany z nowymi początkami, a propos pasji, motywacji, chęci. Jest to też karta płodności, więc być może ktoś tutaj zbiera plony, żniwa, ale też słuchajcie, As buław jest związany z taką płodnością oczywiście, jeśli chodzi o dzieci, o rodzinę, o powiększanie rodziny i swoich zasobów. Więc słuchajcie, no być może na przełomie sierpnia, września, gdzieś nawet jak nie u Was, to wśród najbliższych czy gdzieś w rodzinie, no pojawia się pociecha i tutaj wszyscy są sfokusowani na niej czy na nim, na pocieszę, czy w ogóle w postaci chłopca, dziewczynki, czy czegokolwiek. I dzięki temu, ale się zakałapućkałem, i dzięki temu macie troszeczkę więcej czasu dla siebie. Dlatego, że na przykład ta, powiedzmy, uwaga z Was idzie na innych, na tą nową pociechę na przykład. Ale As buław też tutaj pokazuje, że macie dużo w październiku wigoru, chęci, siły, bo coś zostało dokonane, zmienione, daliście radę. Ewentualnie może to być ostatni miesiąc na włożenie dużego ładunku energetycznego. Czyli tak, jeśli się na przykład przeprowadzacie, to jeśli przeprowadzka jest we wrześniu, to w październiku już jesteście rozpakowani i czujecie przypływ energii, jesteście na swoim. Ewentualnie tutaj jeszcze we wrześniu dla części z Was mogą być ostatnie szlify i wkładanie pieniędzy. W październiku przeprowadzka, dużo siły, dużo mocy, ale też zadowolenia. Jak ma wyglądać listopad? Liść opadł. No tutaj jest 8 buław. Momento, tylko napiję się. Jeśli chodzi o listopad, to też jest 8 buław. Karta związana z szybkością, z umiejętnościami takiego załatwiania, rozmawiania, komunikacji. I myślę, że listopad będzie szybkim, konkretnym miesiącem, który wymaga od Was dużych nakładów energetycznych, ale jeszcze Was trzyma, że tak powiem, z
z października. Listopad będzie miesiącem, gdzie będzie działo się bardzo dużo. Załóżmy, ktoś zmienia mieszkanie, dopiero się przeprowadził, dopiero się rozpakował. Tutaj już powoli trzeba zastanawiać się nad na przykład organizacją świąt, bo chcecie, dlaczego nie? Tutaj też mam wrażenie, że będzie dużo odwiedzin, dużo osób chce Was zobaczyć, porównać, jak na przykład teraz mieszkacie, jak Wam poszedł remont, ale w każdym razie jesień ma być bardzo szybka. Październik, listopad, szybkie miesiące, dużo się dzieje, ale też jest dużo inspiracji i motywacji. I w ogóle powiem Wam, że jak najbardziej jest dużo buław, a buławy są związane z Waszym trygonem, czyli z trygonem ognia. Bardzo dobrze. Jesteście w swoim sosie, jeśli chodzi o tą drugą połowę, drugiej połowy tego roku. A jak wygląda grudzień? W grudniu 8 monet, która jest bezpośrednio pod 10 monet i z przełożenia jeszcze nie mówię, co tam będzie. Zastanówcie się, co chcielibyście zobaczyć z przełożenia i dlaczego, i piszcie w komentarzach. Jeśli chodzi o grudzień, miesiąc, który tutaj będzie pracowity, dużo się trzeba będzie narobić, że tak powiem, ale ta robota, w cudzysłowie i powiem kolokwialnie, będzie przynosiła Wam dużo satysfakcji, radości. Tu jest robota w stylu. Urządzam na przykład mieszkanie, szukam pomysłów na święta, na przybranie stołu, na ubranie stołu, na potrawy i przygotowuję święta, na przykład pierwsze w nowym mieszkaniu, z taką pieczołowitością, z radością, z skupieniem na detalach. To będzie miesiąc pracowity, niewątpliwie. Zazwyczaj w niektórych przynajmniej kręgach, zwłaszcza zawodowych, ten miesiąc jest intensywny. Ale tak jak mówię, przebrniecie przez niego z mocą, z pasją i z taką chęcią po prostu. To będzie szybki październik, listopad i grudzień. Myślę, że około stycznia będzie tutaj potrzeba odpoczynku, który będzie zasłużony, też dlatego, że ktoś z Was za długo tego odpoczynku nie miał, bo dużo się ostatnio działo. Przejdźmy do karty z przełożenia i jest to 2 monet. Karta żonglera, który żongluje wyborami. Co jest dla niego ważne? Co trzeba odpuścić, a na czym się skupić? Ta karta mówi o tym, że tutaj dużo ważnych decyzji Was tak naprawdę czeka w tym drugim półroczu i niedługim, bo to będzie szybki czas bardzo. I trzeba będzie bardzo balansować, tak jak ten żongler, pomiędzy odpoczynkiem a pracą, pomiędzy zaangażowaniem a pomiędzy, słuchajcie, powiedzmy przerwą, odpoczynkiem. Tutaj też widzę, że ogólnie rzecz biorąc będzie się bardzo dużo działo, bardzo. Ale szczerze mówiąc, Wam w to graj, bo przynajmniej nie ma nudy. Przynajmniej jest się na czym skupić. Nie ma czasu na wymyślactwo, na zamartwianie się. Nie ma czasu na drążenie i jakieś, powiedzmy, dołowanie się. I bardzo dobrze. Ja myślę, że lwy bardzo dobrze odnajdują się w balansowaniu, jeśli chodzi o obowiązki, jeśli chodzi o dynamikę tych następnych 6 miesięcy. Czy widzę tutaj wielkie i dalekie wyjazdy? Nie, na razie nie, chociaż sierpień chyba temu sprzyja. Wydaje mi się, że jakieś wyjazdy wielkie czy wielki odpoczynek ma Was czekać dopiero od stycznia. Ale to dobrze, bo w niektórych krajach, jak u nas jest zima, to tam jest ciepło, więc czemu nie? Panny, przejdźmy do czytania. I sprawdźmy dla Was energię, kartę na lipiec. Tutaj jest dla Was 7 buław, którą bardzo lubię w tej talii. Nie tylko ze względu na jej walory estetyczne, jest piękna, tak w ogóle, ale też jeśli chodzi o jej znaczenie, bo ta osoba jest pokazana na piedestale, na wyżynie, ona jest wyżej i odpycha innych
Ale dlaczego? Tutaj chodzi o takie odpychanie tego, co jest dla Was nieistotne, tego, co Wam nie służy, jakieś tutaj nawet nawyki, bądź osoby, które rzeczywiście sprawiają, że ściągają Was w dół. I jeśli chodzi o lipiec, to mam wrażenie, że właśnie z takimi marami, żeby nie powiedzieć problemami, bo wcale nie o to chodzi, się po prostu rozprawiacie. Jesteście ponad to. Jesteście wyżej. Widzę tutaj dużo ambicji, siły i tak naprawdę chciałem powiedzieć chęci do udowodnienia sobie i innym, że coś umiecie i do czegoś się nadajecie. Ale to nie jest, słuchajcie, chęć udowodnienia. To jest taka bardziej siła i wiara w to, że rzeczywiście nie musicie innym udowadniać, bo wy jesteście wysoko, należy wam się szacunek, pieniądze, uznanie itd., itd. Tutaj panny, przynajmniej w lipcu, mam wrażenie, że są ponad jakieś problemy, wyzwania i udaje wam się z nimi rozprawić. Po prostu. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych i też czytania miesięczne, no bo wiadomo, że tam będzie więcej. Jak wygląda sierpień? W sierpniu jest 6 monet. Karta związana z równowagą w braniu i dawaniu. I teraz tak, ona jak najbardziej też mówi o charytatywności. Ja mam wrażenie, że wiele osób w tym miesiącu będzie do Was wyciągało rękę o pomoc, o wsparcie, nie tylko emocjonalne, takie duchowe być może, ale też jeśli chodzi o pieniądze. Więc drogie panny, w tym miesiącu, szczerze, nie pożyczałbym pieniędzy. Też tak czuję intuicyjnie, że będą one Wam potrzebne później, do tego, aby spełnić swoje marzenia, plany i cele. Ale w ogóle, słuchajcie, ja tutaj widzę pewną zależność. Tutaj w lipcu, że tak powiem, nie możecie się opędzić od innych, bo cały czas czegoś od Was chcą. Chcą Waszej pomocy, wsparcia i tak dalej. A tutaj w sierpniu już mam wrażenie, że zaczynacie umieć zarządzać swoim czasem, zasobami i też tym tak naprawdę, jak inni Was traktują. I wcale tutaj nie musi chodzić o coś negatywnego, bo jak inni Was traktują, mogłoby tak, właśnie dziwnie, pejoratywnie zabrzmieć. Nie o to mi chodziło. Mam wrażenie też w ogóle, że w tym miesiącu będzie poczucie, że to, co Wam się należy, jest powiedzmy w miarę na wyciągnięcie ręki, ale o co może chodzić, to zaraz mam nadzieję, że się dowiemy. Jeśli chodzi o wrzesień, to jaka będzie tutaj dla Was karta? O, pięknie, tutaj macie asa kielichów. Słuchajcie, moje drogie panny i pannicze. As kielichów jest związany z nową miłością, z zauroczeniem, z nową relacją, więc dla osób, które są singlami, niewątpliwie tutaj ma pojawić się nowa osoba, czy też nowe osoby. I słuchajcie, ja tutaj widzę coś bardzo ciekawego. Lipiec, przesiewanie adoratorów, odpychanie tak naprawdę osób, z którymi możecie powielać tylko i wyłącznie schematy z przeszłości. Wszelakie osoby, które kojarzą Wam się z Waszymi byłymi, z osobami, które już kiedyś pojawiały się w Waszym życiu. Tutaj inwestowanie w nowe osoby, w zupełnie nowe ścieżki, w zupełnie nowe klucze tak naprawdę, którymi macie kierować się, jeśli chodzi o relacje i o związki. I słuchajcie, we wrześniu nowa relacja, miłość, zauroczenie. Ewentualnie hola hola, bo wiadomo, że nie dla każdego będzie przekaz miłosny. Tutaj widzę, że w tym miesiącu jest możliwość na pogodzenie się z kimś, na odnowienie znajomości, na zakopanie toporu wojennego i tak naprawdę utwierdzenie się w przekonaniu, że siebie kochacie, szanujecie i tak dalej. I tak jak mówiłem wcześniej, to nie musi chodzić o relację romantyczną.
Może powiedzmy będzie pogodzenie z jakąś ciotką, z matką, z kuzynką i dojście do takiego, no nie tylko porozumienia, ale do wniosku, że rodzina jest gdzieś tutaj najistotniejsza. W każdym razie widzę, że wrzesień będzie też miesiącem świętowania, słuchajcie. No, być może dlatego, że czyjeś pociechy czy wnuki wracają do szkoły, no i dzięki temu będzie troszeczkę więcej czasu dla was samych. No tak, no być może to wy sami się cieszycie, że wracacie do szkoły, ale to wiadomo, że tutaj możecie sobie wybrać. Chętnie też dowiem się, no czy to czytanie z wami rezonuje. Jaka będzie karta na październik? Ulala, w październiku jest karta siły i mocy. Ona tutaj pokazuje osobę, która ujarzmia lwa, który, jak wiemy, jest no tutaj uznawany za króla zwierząt. Silny, mocny i wychodzi na to, że październik będzie bardzo istotnym miesiącem, w którym trzeba dużo energii, dużo motywacji, dużo konsekwencji włożyć i takiej celowości. Ale uwaga, wy to wszystko umiecie i macie do tego siłę, co jest bardzo ważne. Jeśli chodzi powiedzmy na przykład o zabranie się za naukę, za trening silnej woli, za na przykład wypełnianie obowiązków i powrót na przykład na fitness, czy na jakieś zajęcia, czy na kursy językowe. Tutaj październik, no niesamowita siła, energia i poczucie celowości. Jeśli ktoś w tym miesiącu wraca do szkoły, w zasadzie studiów, czy jakiegoś podyplomowego studium, czy cokolwiek, no bardzo dużo motywacji. Świetny miesiąc dla was. Październik miesiącem pannien i panniczów. Jak wygląda listopad? W listopadzie karta rydwanu. Słuchajcie, no wspaniałe karty, ale momento, niech no ja napiję się trochę. Wybaczcie, pewnie zadzwoniłem szklaną słomką. Słuchajcie, listopad. Tutaj jest dla was rydwan. I ta karta mówi nie tylko o tym, że coś rusza do przodu i że będzie to szybki, konkretny miesiąc, w którym macie szansę na fajne wyjazdy, na ciekawe zmiany, na ciekawe odwiedziny, być może właśnie nawet za granicą, czy zagranicznych osób, które mieszkają za granicą. Rydwan to też karta związana z, słuchajcie, przejmowaniem kontroli i z takim poczuciem, że tą kontrolę macie nad życiem, czy nad swoimi emocjami. O co chodzi? Rydwan zazwyczaj pokazuje, że jest on zaprzęgnięty w dwa rozbiegane psy, czy w jakieś konie. Tutaj w tym przypadku mamy dwa psy, czarny i biały, dwie sprzeczności, ale wy macie na tyle siły, żeby znaleźć balans i umieć przejąć kontrolę. I tutaj przynajmniej na tyle, na ile w tych pierwszych 3 miesiącach, lipiec, sierpień, wrzesień, widzę dużo emocjonalności, łapania balansu, odpychania i rozprawiania się z pewnymi osobami czy sytuacjami. No to na tyle, słuchajcie, następne miesiące, przynajmniej październik, listopad, mnóstwo mocy, celowości, energii, wszystko rusza do przodu, wiecie co macie robić, niesamowita energia. No tak, słuchajcie, no myślę, że tutaj rozdrabniać się nie będę, ale zobaczmy, jak wyglądać będzie grudzień, jaka będzie dla was karta. No słuchajcie, cudownie to wygląda, bo jest tutaj królowa buław i jeśli chodzi o kartę z przełożenia, to na razie nie mówię, odkładam na bok i zastanówcie się, jaką kartę chciałybyście zobaczyć i napiszcie mi w komentarzach również dlaczego, co ona by dla was znaczyła, co byłoby wam potrzebne. Słuchajcie, grudzień, królowa buław, no to też jest przedstawicielka trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec i takiej energii właśnie ognia widzę tutaj mnóstwo. Raz, dwa, trzy, no powiedzmy 3, chociaż właściwie
Rydwan nie do końca, ale no 3 karty związane z trygonem ognia. Trygon ognia to jest właśnie pasja, oprócz tego, że to jest byk, panna, przepraszam, baran, lew, strzelec, to buławy. To jest właśnie pasja, motywacja, energia, płodność. I teraz tak, w grudniu należy mieć takie podejście. Ja się dzielę obowiązkami z innymi, nie będę robić wszystkiego sam lub sama, no bo nie chcę się tutaj przemęczać, ale też chcę pokazać innym, że mają przestrzeń do tego, żeby się czegoś nauczyć, czyli razem lepimy pierogi na święta, a nie tylko ja. Razem, powiedzmy, przygotowujemy jakieś śledziki, czy inne spotkania, czy uroczystości rodzinne. Wy, że tak powiem, bardziej nadzorujecie albo obserwujecie. Tutaj też mam wrażenie, że wiele osób będzie się do Was zwracało jako do autorytetu, po to, aby się czegoś od Was nauczyć. Właśnie na przykład jeśli chodzi o gotowanie czy przygotowywanie świąt, jeśli chodzi o rady. I powiem Wam tak, no tutaj druga połowa drugiej połowy tego roku wygląda dla Was świetnie. Dużo rozwoju, stawiania na siebie, dbanie o to, jak Wy się ze sobą czujecie w danych sytuacjach. Mają być zmiany. Tutaj w grudniu jest poczucie, że od Was bardzo dużo zależy i możecie sobie zaufać. Bardzo piękne. Jeśli chodzi o kartę z przełożenia, trójka kielichów. Słuchajcie, z jednej strony karta trójkąta. No jeśli ktoś chce mieć trójkąt, no to super, ale w momencie, w którym była zdrada, było poczucie, że jesteście w jakichś tutaj trójkątach, niekoniecznie geometrycznych, takich matematycznych i nie chcecie w nich być, to tutaj jest tak, wykaraskanie się z tego, ryzyko, postawienie na swoim, zainwestowanie w siebie i zaprzestanie walki o to, co już było. Teraz walczycie tylko o siebie, o swój rozwój. W ogóle to powiem tak, że trójka kielichów jest kartą związaną ze świętowaniem, z zabawą, z umiejętnością rozluźnienia się i to zwłaszcza w połączeniu z asem kielichów, no słuchajcie, pokazuje piękną relację. Na pewno bratnie dusze. W ogóle jeśli chodzi o czytanie a propos bratnich dusz na następne 6 miesięcy lub bliźniaczych płomieni, to jest ono na moim kanale. Też jest pogadanka na ten temat, czym one w ogóle są, ale do rzeczy. Tutaj widzę bratnią duszę, piękną relację, spędzanie czasu z kimś, kto jest dla Was ważny i Was uskrzydla. I szczerze, myślę, że nie ma co dalej się rozdrabniać i lać wody. To, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Chętnie dowiem się, czy to z Wami rezonuje. Subskrybujcie kanał koniecznie i dajcie mi znać w komentarzach, no a propos tych spraw, które są dla Was ważne i jakie karty spodziewaliście się z przełożenia. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia, jaka będzie karta na lipiec. Tutaj jest karta dwójki buław i ona jest kartą związana z rozdrożem, więc być może jest gdzieś waga, i jak to waga, która zastanawia się, co wybrać. Czy odejść, czy zostać. Czy wyjechać, czy na razie sobie odpuścić. Czy raczej coś zmienić, czy na razie jeszcze pozostać w strefie komfortu. No tutaj ktoś może mieć po prostu rozterki. Ewentualnie oczekuje czyjegoś przyjazdu lub wakacji. No tutaj słuchajcie, nic nowego, ale dwójka buław też może być kartą związaną z zaznaczaniem granic i tak jakby obroną swoich granic, swojej tożsamości, swojego szacunku do siebie. I mi się wydaje, że to jest świetny miesiąc dla części z wag, żeby nie tylko tutaj porównywać oferty, zastanawiać się i być na rozdrożu, tylko bardziej, żeby popracować nad stanowczością, nad pewnością siebie, nad tym, żeby te granice stawiać w relacjach, bo no, niewątpliwie one się przydadzą. I też ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ma to być raczej spokojny miesiąc.
dużo w lipcu ma się nie zadziać, chociaż oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, no i oczywiście czytania miesięczne. Jeśli chodzi o sierpień, no tutaj słuchajcie, w sierpniu macie 10 mieczy i teraz tak, ta karta z jednej strony mogłaby powiedzieć, że no tutaj są jakieś szanse na odpoczynek, na przerwę, na urlop i słuchajcie, tutaj wcale nie chodzi mi o to, że wszystkie wagi nagle w sierpniu wyjeżdżają w egzotyczne kraje i na jakieś wspaniałe wakacje. Nie, może po prostu część z Was ma dodatkowe dni wolnego i na przykład dzięki temu możecie odpocząć w domu, na łonie natury, spacerując, odwiedzając rodzinę za miastem i być może, jeśli będą tutaj rzeczywiście dalekie podróże, no widzę, że macie się tutaj wykosztować, więc raczej bym się przygotował finansowo na sierpień. Ale też jeśli chodzi o ten miesiąc, to ja mam wrażenie, że coś sobie bardzo odpuszczacie. Jeśli w lipcu rzeczywiście ktoś miał rozterki, to w sierpniu raczej jest tutaj poczucie, że no dobra, no to nie jest dla mnie. Na razie jeszcze nie będzie przeprowadzki, nie będzie tego wyjazdu, jeszcze nie będzie zmiany pracy albo walki o pewną relację, która wisi na włosku lub relację z przeszłości. Jest to miesiąc odpuszczenia. Jest to miesiąc skupienia się na odpoczynku i nad wyklarowaniu tego, co tak naprawdę jest dla Was istotne. Czy poświęcać się lub ryzykować, czy na razie jeszcze przygotować się do jakichś ewentualnych zmian. Momento. W każdym razie widzę, że lipiec, sierpień raczej spokojne miesiące. Jak wygląda dla Was wrzesień? A we wrześniu tutaj z kolei jest 7 buław. I tutaj już widzę więcej siły, więcej pewności siebie i poczucia, że decyzje przez Was podjęte były słuszne. Zwłaszcza jeśli tutaj ktoś sobie coś odpuścił, bo nie ukrywam, że sierpień jest miesiącem odpuszczenia sobie czy innym, czy w ogóle jakichś projektów. Jeśli chodzi o wrzesień, to ja tutaj widzę, że ostro walczycie, ale nie powiedzmy z kimś, tylko bardziej pokazujecie innym, że Wam się coś należy, że Wy jesteście ponad jakąś kłótnię, że jesteście ponad jakiś powiedzmy rozgardiaż, który może Was otaczać, bo wrzesień może być miesiącem troszeczkę chaotycznym. No być może dlatego, że powiedzmy tutaj już studenci zaczynają się zjeżdżać do miast, czy powiedzmy na przykład do tych miast, które mają uniwersytety, czy powiedzmy takie większe, czy powiedzmy dzieciaki wracają do szkoły lub jakieś, no nie wiem, wasze wnuki, może wy wracacie i tutaj już trzeba więcej mieć właśnie takiej stanowczości, umiejętności organizacji, żeby powiedzmy kupić podręczniki, zrobić wyprawkę, a może po prostu w ogóle będzie we wrześniu więcej zleceń i pracy, dlatego że no, wakacje się już powoli kończą, no i oczywiście, przynajmniej dla niektórych. No i oczywiście tego ruchu będzie więcej, ale tak jak mówiłem wcześniej, wy tutaj podkreślacie swoją pozycję w jakiejś relacji, w firmie, być może przed samymi sobą. Tutaj pokazujecie, że wy jesteście ponad ten cały rozgardiaż. Wy tutaj nie gracie, nie bierzecie udziału w jakimś wyścigu szczurów, no dlatego, że on będzie prowadził donikąd. Tutaj od września niewątpliwie więcej takiego dynamizmu. Jeśli chodzi o październik, jaka będzie dla Was karta? A w październiku jest karta śmierci i uwaga, bardzo lubię tę kartę, ponieważ ona kojarzy mi się z transformacją, z odrodzeniem, z takimi
żniwami nawet, słuchajcie. No tutaj, słuchajcie, ponury żniwiarz niewątpliwie jest pokazany. Ale chodzi tutaj o to, że w październiku ma nastąpić odświeżenie, oczyszczenie, powrót sił życiowych, powrót nowych możliwości, dlatego że lipiec, sierpień, tak jak mówiłem, będą to takie statyczne momenty związane z koniecznością odpuszczenia, zrezygnowania z czegoś. A tutaj w październiku no jest takie poczucie, że dobra, zaczynam od nowa. Uzbierałem już tyle pieniędzy, ile chciałem i teraz mogę dzięki temu na przykład kontynuować jakiś kurs językowy albo spełniać się w jakimś hobby, garncarstwo czy słuchajcie, cokolwiek. No. A może ktoś sobie wymyśli zrobienie tatuażu i mam wrażenie, że w październiku to będzie taki moment na przypieczętowanie jakiejś zmiany w waszym życiu i rozpoczęciu od nowa. Na przykład ktoś pomyśli, robię sobie tatuaż, całe życie chciałem, nigdy nie miałem, że tak powiem, odwagi lub pieniędzy, teraz to robię, ryzykuję, odcinam grubą kreską poprzednie miesiące, poprzednie lata i niech ten tatuaż czy jakaś inna zmiana, słuchajcie, w waszym życiu będzie takim nowym, nawet nie to, że początkiem, no po prostu nową drogą, do nowego rozdziału. Chodzi o rozdział w waszym życiu. Mam nadzieję, że jest zrozumiałe to, co chciałem powiedzieć, bo dużo rzeczy miałem w głowie, ale no tutaj niewątpliwie w tym miesiącu jest transformacja i odrodzenie. Jeśli chodzi o listopad, w listopadzie macie trójkę mieczy, która jest bezpośrednio pod 10 mieczy. I powiedziałbym tak, listopad może być miesiącem nostalgii, rozważań i być może do części z was powrócą trudne myśli, które nie trzeba od nich uciekać, albo powiedzmy rozprawiać się z nimi w postaci na przykład zapraszania ukoiciela do swojego życia, czyli ktoś ma doła, ktoś ma trudne myśli, więc tutaj ucieka w słodycze, w jedzenie, w podróże. Chodzi o to, żeby nie uciekać, tylko z czymś sobie w listopadzie poradzić, bo nie ukrywam, że w tym miesiącu jest więcej w was takiej wrażliwości. Jakieś trudne rzeczy z przeszłości mogą wrócić i oczywiście nie musi to być wcale trudny miesiąc. Po to robimy czytania, żeby na coś się przygotować lub czemuś zapobiec. Jeśli chodzi o listopad, to myślę, że to może być dobry miesiąc na to, aby zostać w domu, nawet jeśli macie parę dni wolnego dłużej, żeby złapać jakiś balans, porozumienie ze sobą, poreflektować troszeczkę i rozgościć się w jesieni, bo ja wiem, że może być trudno. Przejść ze wspaniałego lata w taką, powiedzmy, chłodniejszą zimę. Już teraz krótsze dni, są dłuższe noce i tak dalej. Ja na przykład lubię jesień, bo na przykład lubię, powiedzmy, celebrować ją na zasadzie siedzę sobie w domu, piję herbatkę, czytam książkę, robię nastrój, świece, muzyka, kąpiele z jakimiś super bombami do kąpieli lub słuchajcie, olejkami eterycznymi, żeby nie powiedzieć erotycznymi. Tutaj wy już sobie musicie sami stworzyć taką przestrzeń, żeby wam było dobrze i żeby wam było łatwiej przejść przez ten listopad. A jak będzie wyglądał grudzień? Jaka karta? Tutaj jest karta dwójki mieczy i z przełożenia, jeszcze wam nie powiem, co będzie. Zastanówcie się, jaką kartę chcecie, jaką chcielibyście zobaczyć i napiszcie mi w komentarzach, dlaczego i co ona miałaby dla was zaznaczyć. W grudniu dwójka mieczy i tutaj jest odcięcie się. I to jest bardzo ciekawe, bo ogólnie rzecz biorąc, w całym rozkładzie jest sporo mieczy. Miecze są związane z rozumem, z głową, ale też, słuchajcie, z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik. Momento. I to całkiem nieźle, dlatego że wychodzi na to, że jesteście w swoim trygonie, w swoim sosie i te 6 miesięcy może być bardzo sinusoidalne, zwłaszcza jeśli chodzi o wasze
poziom waszej energii, zaangażowania, o takie powątpiewanie w swoje możliwości momentami, ale to nic. Te 6 miesięcy ma wam coś pokazać. I tutaj macie się dużo nauczyć, wyciągnąć dużo lekcji i trenować silną wolę, zrywać ze złymi nawykami, które was stopują przed rozwojem, a może przed nawykami, które was trzymają w trudnych relacjach, które wam nie są potrzebne. Jeśli chodzi o dwójkę mieczy w grudniu, to w tym miesiącu macie taki tryb unikający. I tutaj w niego wchodzicie na zasadzie właśnie możecie na później odkładać radzenie sobie z pewnymi sprawami, problemami. Odkładać w ogóle na później, prokrastynować i szczerze, część rzeczy warto odłożyć na przyszły rok. Od stycznia, od lutego. Zwłaszcza jeśli mają być tutaj jakieś wielkie, ważne życiowe zmiany, typu przeprowadzka czy zmiana pracy. Oczywiście, jeśli one już są w toku, niech będą, ale tutaj jeszcze trzeba dojść do ładu i składu. Jeszcze trzeba sobie coś porozmyślać i poplanować, żeby od stycznia ewentualnie móc zacząć z nową energią, bo myślę, że najlepszy miesiąc dla was to będzie wrzesień, październik. Później może być troszeczkę nostalgicznie i w grudniu możecie mieć troszeczkę takiego trybu unikającego, też na zasadzie, że nie chcecie za bardzo dzielić się z bliskimi swoimi troskami i zmartwieniami, albo dużo rzeczy chcecie robić w samotności. Tutaj jest powiedziane, że ma być w waszym otoczeniu więcej przyjaciół, więcej rodziny i zdejmowania ze swoich pleców odpowiedzialności za pewne sprawy. Z przełożenia macie kartę Księżyca. Słuchajcie, Księżyc to intuicja. Księżyc to umiejętność zajrzenia do swojej podświadomości i zobaczenia, zauważenia, co tam się w niej kryje. To jest taka umiejętność wglądu w siebie i konieczność poradzenia sobie z tym, co jest trudne, z tym, co was stopuje. I to jest to, co już wcześniej powiedziałem. Księżyc jest również dla mnie, co bardzo lubię, związany z przemianami. Dlatego, że Księżyc ma różne fazy, prawda? I tutaj u was będą też różne fazy i należy to zaakceptować, że życie jest różne, że strefa komfortu i taka płaskość, to tak naprawdę niczego nie przenoszą. Tutaj ma być sinusoidalnie i należy nauczyć się też takiej, słuchajcie, zwłaszcza w tych następnych miesiącach, w tych 6 miesiącach, takiej elastyczności, ale powiedziałbym tak, jest też coś ukrytego, co należy odkryć na nowo, co da wam mnóstwo pasji, energii i celu w życiu. Bo część z was na przykład już się poddała, takie mam wrażenie, z tym kursem hiszpańskiego, czy powiedzmy z tym remontem, albo na przykład z szukaniem partnera czy partnerki w życiu. I nie mówię, że te 6 miesięcy będzie cudownym czasem, żeby znaleźć partnera, dokończyć kursy i tak dalej, ale żeby sobie przypomnieć, co jest dla was ważne i jak o to walczyć. Moi drodzy, mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Zostawiajcie subskrypcję i piszcie, swoje historie, bo chętnie dowiem się, co u was się... Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla was karta na lipiec. W lipcu macie 8 buław. Jest to karta związana z szybkością, z prędkością, więc niewątpliwie będzie to szybki i ognisty miesiąc. A właśnie a propos ognia, to buławy odpowiadają trygonowi ognia, więc baran, lew, strzelec. Być może macie dookoła siebie dużo osób właśnie z tego trygonu w lipcu. Jeśli chodzi o 8 buław, to jest to karta wiadomości i informacji również. Więc po pierwsze, trzeba będzie bardzo szybko i powiedzmy sprawnie komunikować się w tym miesiącu, ale pamiętajcie o tym, żeby gdzieś się nie kłócić. Tutaj by była taka przestroga, dlatego że lipiec sprzyja właśnie gdzieś kłótniom i takim potyczkom słownym.
Jeśli chodzi o 8 buław, to wydaje mi się, że do części z Was przychodzą jakieś bardzo ważne i długo wyczekiwane właśnie wiadomości. A propos czego? No jeszcze nie wiem. Oczywiście sprawdzajcie też czytania miesięczne, no i czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo tam będzie więcej. Jak wygląda sierpień? W sierpniu macie z kolei rycerza monet, którego bardzo lubię, bo jest przedstawiony na wielbłądzie. W ogóle uwielbiam te talie, ale jeśli chodzi o rycerza monet, to on jest osobą, która wie, na czym stoi, wie ile ma, wie ile mu się należy, umie tego upilnować, że tak powiem. To jest bardzo stabilna osoba, która właśnie, ten rycerz, który właśnie pilnuje monet na dworze króla i królowej. I o co tu chodzi? No oczywiście nie dacie sobie tutaj w kaszę dmuchać, zresztą jak nigdy, ale zwłaszcza w sierpniu, uważajcie, dlatego że gdzieś znowu dookoła was będą osoby, być może nawet takie, które czegoś wam mają zazdrościć. Jeśli chodzi o sierpień, to jest to świetny czas na to, aby zainwestować pieniądze również w naukę, w rozwój, więc radziłbym sobie tak naprawdę przypomnieć sobie pewne sprawy, które były dla Was wcześniej istotne, ale odłożone na później. Natomiast chodzi mi tutaj przede wszystkim o takie sprawy typu dokończenie kursu językowego, wybranie się powiedzmy na przykład na fitness i rozpoczęcie cyklicznie ćwiczeń na przykład. Na tej zasadzie. Coś, co było odkładane na później, w tym miesiącu bardzo dobrze jest o to się postarać wziąć, dlatego że ewidentnie gdzieś Wam tutaj energia sprzyja. Tutaj też widzę, że część z Was walczy o pieniądze, ale walczy w takim nienegatywnym tego słowa znaczeniu, bo walka tutaj mi się kojarzy z tym, że po prostu chcecie komuś, wyrwać należące Wam się pieniądze. Tutaj myślę, że może być nawet więcej pracy lub zleceń na przykład i dzięki temu możecie zarobić, zyskać więcej. Nawet dla osób, które są powiedzmy na emeryturze, jest jakaś szansa do tego, aby zdobyć więcej pieniędzy. Dlatego się trzeba dowiadywać, pytać, wysyłać listy i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy ktoś jeszcze takie listy wysyła. Jak będzie wyglądał wrzesień? We wrześniu macie 4 kielichów i wydaje mi się, że na tyle, na ile właśnie lipiec ma być bardzo intensywny, sierpień raczej też, tak we wrześniu ma być dużo spokojniej. Widzę, że w związku z pojawieniem się albo początkiem właśnie pojawiania się jesieni jest tutaj troszeczkę więcej czasu na to, aby rzeczywiście sobie pomyśleć, przemyśleć pewne rzeczy, zaplanować. Też widzę, że do części z Was przychodzi propozycja, bardzo zaskakująca i to może być propozycja a propos spraw zawodowych. Jeśli chodzi o te propozycje, to jesteście dosyć oporni na przyjęcie jej. Tak jak powiedziałem, sprawdzajcie czytania miesięczne. Tutaj w tym przypadku pewnie we wrześniowych, jak już się pojawią, to będzie więcej. Ale jeśli chodzi o 4 kielichów, to oczywiście we wrześniu wiemy, że dzieciaki wracają do szkoły, czy tam, słuchajcie, młodzież, żeby nikogo nie urazić i nawet jeśli tutaj młodzieży ze mną nie ma, to może wasze dzieci, wnuki i dzięki temu robi się wam więcej przestrzeni na to, aby trochę ze sobą pobyć i pomyśleć, skupić się, a nie tylko i wyłącznie, zastanawiać się, jak komuś zapewnić tutaj wakacje, żeby było miło, ciekawiej, żeby ten ktoś się nie nudził. Też bym powiedział, że we wrześniu jest tęsknota. Być może za kimś młodszym, właśnie za dzieckiem, za wnukiem, dla części z Was. Jak wygląda październik? Słuchajcie, w październiku macie 9 mieczy i ta karta jest związana z drążeniem, z szukaniem dziur w całym. Również ze stresem i z problemami ze snem. I teraz tak, a propos problemów ze snem, to momento, ja tylko się kawki napiję.
Tutaj oczywiście po to robimy czytanie, żeby na coś się ewentualnie przygotować, żeby czegoś uniknąć, bo ja tutaj nie mówię, że wszystkie po prostu skorpiony będą miały w październiku problemy ze snem, no bo to oczywiście nie ma żadnego sensu, ale chodzi mi o to, że październik jest miesiącem, w którym macie czuć się szczególnie, chciałem powiedzieć delikatnie, emocjonalnie. Łatwo was zranić, możecie mieć skłonności do właśnie nadmiernego wymyślactwa. Chomik w głowie, zwłaszcza wieczorami, który po prostu obraca się w kołowrotku i nie może wystopować. No nad czymś takim trzeba panować. Październik ma być miesiącem wyciszenia, uspokojenia, być może nawet takiej lekkiej zadumy i wglądu w siebie, bo jeśli u skorpionów coś się nie rozstrzygnie w lipcu, sierpniu, to znaczy, że trzeba to ugryźć z drugiej strony i nie rozstrzygnie się do końca roku. No, ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Dajcie koniecznie znać. No i zostawiajcie subskrypcję. Jeśli chodzi o 9 mieczy, to część z was może mieć takie poczucie, że ktoś w waszym otoczeniu zakłada maski. Wiadomo, no, pewnie każdy z nas jakieś tam przybiera, ale tutaj takie maski, które mogłyby, czy maska, która mogłaby ukrywać zły stan psychiczny danej osoby i być może z kimś takim macie do czynienia. I pamiętajcie, żeby tutaj nie poświęcać siebie w 100% dla drugiej osoby, no bo wpędzicie w siebie w podobny stan po prostu. Tutaj też jest jedna jeszcze rada, że jeśli ktoś nie widzi swojego problemu, to wy nie jesteście w stanie takiej osobie pomóc, nawet jeśli chodzi o nawyki lub uzależnienia. Jak wygląda listopad? A w listopadzie macie 6 monet. Karta związana z charytatywnością i z równowagą w braniu i dawaniu. I całkiem nieźle. Więc tak, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany lub inwestycje pieniężne, to tutaj w listopadzie macie zacząć zbierać ich plony. Tutaj widzę, że jakieś pieniądze mają wam się należeć i dobrze by było o nie rzeczywiście walczyć. Tutaj piję też do tego sierpnia. Dlatego, że mają gdzieś do was przyjść. Być może nawet to będzie opóźnione, ale warto jest gdzieś powalczyć, zaczekać. Tutaj też widzę, że w listopadzie tutaj z kolei dużo osób dookoła was potrzebuje od was porad, wsparcia emocjonalnego, prosi was o pieniądze i wydaje mi się, że takie bycie nawet nie to, że na zawołanie innych, ale bycie dla innych zawsze dostępnym, nieważne w jakim jesteście stanie, czy jesteście zmęczeni, czy nie, to jest bardzo toksyczne, to jest niedobre. Tutaj jest powiedziane, że wypadałoby wprowadzić jakiś balans i też tak naprawdę nie robić czegoś za innych, dlatego że te osoby wówczas się nigdy nie nauczą, jak tak naprawdę powinny postępować. I nawet tutaj, słuchajcie, jeśli chodzi o, no nie wiem, stałe pożyczanie koleżance czy koledze pieniędzy co miesiąc, no słuchajcie, nawet jeśli macie, no to nie musicie. Ta osoba też musi się nauczyć oszczędzać, czy nie wydawać na głupoty, a nie tylko i wyłącznie polegać na innych. Jeśli chodzi o grudzień, tutaj w grudniu macie z kolei mojego ulubionego rycerza z tej talii, bo jest to rycerz buław na zebrze. A jeśli chodzi o kartę z przełożenia, to jeszcze wam nie powiem. Zastanówcie się, jaką kartę chcielibyście zobaczyć i dlaczego. Napiszcie mi w komentarzach. Jeśli chodzi o grudzień, to tutaj jest rycerz buław, który może być w gorącej wodzie kąpany, może podejmować decyzje pod wpływem chwili, może wywierać na innych wpływ i popędzać. I w grudniu zalecałbym zrobić sobie bardzo dobry plan działania, dlatego że obowiązków będzie bardzo dużo. Wasze otoczenie będzie dosyć takie kąśliwe, nawet buńczuczne, no i będzie potrzebowało przewodnika.
I jeśli na przykład tutaj są śledziki, urodziny, święta, sylwestry za pasem i tak dalej, być może część z Was będzie się czuła jak ryba w wodzie, a być może jak skorpion no nie wiem, w jakiejś tam odsiewni dla skorpionów, ale dla części z Was, no niewątpliwie tutaj będzie się działo za dużo. I trzeba być może pewne plany też nawet przeredagować. W tym miesiącu mają być niespodzianki i na te niespodzianki trzeba się przygotować też finansowo. Więc tak, jeśli chodzi o październik, o listopad, to są bardzo złe miesiące na to, aby pożyczać pieniądze i inwestować większe pieniądze, dlatego że one mają Wam się przydać w grudniu i myślę, że to jest ważna informacja. Tutaj też widzę, że ktoś z Trygonu znowu ognia. Baran, Lew, Strzelec w grudniu ma mieć bardzo ważną rolę, odegrać ważną rolę w Waszym życiu, w czyimś życiu. No zobaczcie, z przełożenia jest 10 mieczy i 10 mieczy mogłaby pokazywać osobę, która jest pokonana, która odpuściła coś sobie, być może która zakończyła pewien etap. I teraz tak, to jest bardzo ważna informacja, żebyście nie obawiali się kończyć pewnych etapów w tym półroczu i nie walczcie o to, co się kończy, o to, co się zakończyło. Żyjcie tylko i wyłącznie chwilą obecną, ewentualnie róbcie plany na przyszłość, dlatego że tutaj coś, co ma być ratowane i wisi na włosku, lepiej jest odpuścić. Tak jest powiedziane. No jeśli chodzi, słuchajcie, o Waszą silną wolę, o ewentualne lenistwo, nie mówię, że tutaj skorpiony są do tego skłonne, dlatego że na przykład podobno byki są. Ja jestem bykiem, uwielbiam się lenić, ale znam osoby z podznaku byka, które są niesamowicie aktywne. To też pewnie zależy od ascendentu, ale nieistotne. Tutaj jest taka wskazówka dla Was, żebyście nie obawiali się również przykładać w czasie pewnych planów, zadań, po to, żeby lepiej się do nich przygotować, żeby odpocząć i zebrać siły. Słuchajcie, myślę, że tak naprawdę tyle. To, co mnie tutaj by ewentualnie niepokoiło, to jest 9 i 10 mieczy. Czyli tak, pamiętajcie, żeby nie walczyć tylko i wyłącznie o innych, ale też czasami zawalczyć o siebie i słuchajcie, nie rozdawać się innym zawsze wtedy, kiedy Was potrzebują. Zastanówcie się tego, czego Wy potrzebujecie w danej chwili. Myślę, że tak. Pamiętajcie też o zdrowiu takim, chciałem powiedzieć sennym, ale to beznadziejnie brzmi. Dbajcie o sen, zwłaszcza w październiku, w listopadzie. I pamiętajcie, że dookoła Was są osoby, które dobrze maskują swoje problemy. Być może czasami trzeba im pomóc się otworzyć. Strzelce, przejdźmy do czytania i zobaczmy, jaka będzie karta dla Was na lipiec. Ulala, no tutaj macie w lipcu kartę cesarzowej, która jest przepiękna w tej talii. W ogóle bardzo lubię tę kartę, bo ona mówi, słuchajcie, o obfitości i poczuciu, że niczego Wam nie brakuje. Umiecie panować nad sytuacją, umiecie, że tak powiem, zaznaczać granice i egzekwować od innych szacunek do samych siebie, ale to też nie chodzi o to, że jest taka potrzeba. Tutaj bardziej bym powiedział, że macie poczucie, że rzeczywiście inni Was szanują i Was adorują. W lipcu, niewątpliwie czujecie się świetnie i jeśli chodzi o cesarzową, to ona mogłaby sugerować, że jest to bardzo płodny miesiąc, więc jeśli chcecie starać się o powiększenie rodziny, to jak najbardziej. Jeśli chcecie coś tworzyć lub inwestować w coś pieniądze czy swój czas, zaangażowanie, to jak najbardziej w tym miesiącu. Nie ukrywam, że lipiec ma być miesiącem strzelców. Oczywiście pamiętajcie, żeby sprawdzać też czytania dla swoich znaków ascendentalnych i te miesięczne. Ale też powiem Wam, że cesarzowa jak najbardziej mówi o strzelcu, też o lwie.
ewentualnie o baranie, ale tutaj jak najbardziej jeśli chodzi o trygon czego? Trygon ognia. Fantastyczny miesiąc. Jeśli chodzi o sierpień, jaka będzie dla Was karta? W sierpniu macie kartę 4 mieczy. No jakiś wywczas się szykuje, albo sanatorium, czy jakieś, słuchajcie, zabiegi, dlatego że ta karta jest związana z regeneracją lub z wyleczeniem. Również z odpoczynkiem, bo jak tutaj możecie zauważyć, niewątpliwie sierpień ma być spokojny i obfitujący w takie właśnie możliwości czy okazje do tego, aby jeszcze sobie odpocząć, aby jeszcze jednak gdzieś się powiedzmy powylegiwać, albo na przykład pospacerować po lesie w dobrym towarzystwie i z odpowiednią pogodą, bo najprawdopodobniej no gdzieś tutaj jeszcze będzie ta pogoda znośna, że tak powiem. Tutaj powiedziałbym, że otoczenie ma być nastawione do Was pokojowo, ale jest jeszcze jedna dla Was rada, żebyście zwłaszcza w sierpniu przede wszystkim mieli na uwadze swoje zdrowie. I ja nie robię czytań na zdrowie, ale tutaj na zasadzie pamiętajcie, żeby na przykład nie nadstawiać swojego zdrowia nad, no nie wiem, konieczność pracy, czy konieczność inwestycji pieniędzy w coś innego, aniżeli w zdrowie. No, zdrowie ma być najważniejsze. W każdym razie sierpień sprzyja odpoczynkowi, zabiegom, sanatorium i takiemu zadbaniu o siebie. Nie tylko zewnętrznie, bo tutaj widzę, że lipiec, sierpień bardzo takie dbanie właśnie o swoje zewnętrze, ale też nie zapominajcie o wnętrzu. Chodzi o to, żeby się wyciszać, dbać o sen, spacerować, nie doprowadzić do przebodźcowania swoich umysłów, oglądając milion rzeczy naraz i powiedzmy jeszcze do tego newsy, radio i tak dalej. Na spokojnie. Jak ma wyglądać wrzesień? Ulala, no słuchajcie, we wrześniu macie tutaj kartę cesarza i to jest fantastyczne, dlatego że tutaj jest i cesarz, i cesarzowa, więc bardzo silna para, bardzo silne karty i no tutaj z kolei widzimy barana, ale no to też w ogóle przedstawiciela trygonu ognia. Cesarz jest bardzo władczy, ogarnięty, ma właśnie tą władzę, umiejętności takiego zarządzania, planowania swojego czasu i słuchajcie, jeśli na przykład w waszych życiach są osoby, które są dosyć apodyktyczne, chcą tutaj rządzić, wpływać na was, wywierać wpływ, popędzają was, egzekwują czegoś na zasadzie ty jesteś moją córką i masz pójść na takie studia. Albo powiedzmy, ty jesteś moim partnerem i masz siedzieć w domu, a nie wymyślać sobie jakieś ryby, czy tam wyjścia ze znajomymi do kina. Na takiej zasadzie, tutaj widzę pomiędzy wami w takiej relacji spokój. Też widzę, że jeśli gdzieś były takie starcia i potyczki na poziomie ego, że jedno drugiemu lubi tutaj po prostu widzieć szpilę, to lipiec, sierpień, wrzesień, widzę tutaj wyciszenie, zaleczenie, uspokojenie sytuacji pomiędzy wami, ale też jeśli chodzi o w ogóle o strzelce, to widzę, że to są bardzo 3 dobre miesiące dla was. Dlatego, że tutaj jest mnóstwo pewności siebie i poczucia, że jesteście w dobrym miejscu, na dobrej drodze i wiecie tak naprawdę, co macie ze sobą robić. Tutaj też, no przede wszystkim to dbanie o siebie i to takie naprawdę dbanie, nie tylko jeśli chodzi o, słuchajcie, sport, fryzjera, no nie wiem, słuchajcie, jakąś dietę, ale też o umysł. Bardzo uważacie na to, czym się karmicie. Nie tylko właśnie jeśli chodzi o jedzenie, ale też o wiedzę, o informacje. Jak ma wyglądać październik? W październiku 5 mieczy i tutaj ten miesiąc ma być spokojniejszy. Tutaj wypadałoby się od czegoś uwolnić, zdystansować
i po prostu troszeczkę zwolnić. Dlatego, że lipiec, sierpień, wrzesień mają być bardzo intensywne. Od października trzeba troszeczkę zwolnić tempa. Też do osób, które na przykład mają wracać do szkoły na studia, to we wrześniu widzę tutaj ogromny zapał, zacięcie, ale w październiku już lekki lęk się pojawia. No słuchajcie, tutaj po prostu trzeba zachować balans, no bo jeśli dajecie z siebie 300% za każdym razem w pewnej relacji czy w danej sytuacji, no to łatwo jest się wypalić. Słuchajcie, powiem tak, jest to też karta braku komunikacji i ewentualnego focha. I tutaj uważajcie właśnie na fochy, dlatego że otoczenie może być takie zaczepne, rozmemłane, nie wiadomo o co im chodzi i to się po prostu może na Was odbić. I jeszcze ważna informacja, że w październiku nie dajcie się prowokować, bo pamiętajcie, że Wasze samopoczucie nie zależy od tego, jak zachowują się inni, przynajmniej nie powinno. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, ale jeśli chodzi o listopad, to jaka będzie dla Was karta? A w listopadzie jest 6 mieczy z kolei i momento, tylko złapię trochę wody. Proszę się nawadniać, to jest bardzo ważne i nie tylko w lecie, tylko zawsze. Ale tak jak mówiłem wcześniej, strzelce tutaj raczej uważnie podchodzą do tego, co konsumują i ile. Uwaga, w listopadzie 6 mieczy, ta karta mówi o tym, że jeśli coś nie ruszało, nie rozwijało się, stało w miejscu, to w listopadzie te takie bariery do rozwoju, do tego, żeby dana sytuacja poszła do przodu, zostają przekroczone. I teraz tak. Tutaj w październiku może być troszeczkę trudniej z motywacją, z silną wolą, ale w listopadzie, dzięki temu, że naprawdę tę silną wolę trenujecie, to coś Wam się ma udać, macie coś osiągnąć. Ale tutaj też trzeba bardziej patrzeć tak długofalowo, nie tylko sezonowo, czyli mam 2 miesiące do świąt, muszę schudnąć, bo później będzie obżarstwo. Nie, dieta ma być cały czas, czy tam inaczej, zdrowe nawyki żywieniowe. W listopadzie, na przełomie października-listopada, czeka Was niespodziewana podróż do przeszłości, jakkolwiek to zabrzmiało. Chodzi tutaj, że ma powrócić ktoś, kogo dawno nie było słychać albo kogo nie było widać. I czy ta osoba Was odwiedzi, czy to Wy odwiedzicie tę osobę, no tutaj to już pewnie w czytaniach miesięcznych będzie więcej, ale podróże mają być niespodziewane i tutaj wypadałoby też przygotować się na takie podróże psychicznie, dlatego że lipiec, sierpień, wrzesień bardzo intensywnie, ale już od października należy się wyciszać, skupiać i przechodzić na taki bardziej tryb jesienny. Jak będzie wyglądał grudzień? W grudniu jest z kolei 10 buław, a z przełożenia na razie Wam nie powiem, ale chcę, żebyście pomyśleli, jakiej karty potrzebujecie, jaką kartę chcielibyście zobaczyć z przełożenia, no i dlaczego. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Tutaj też widzę taką jedną sytuację. Dla osób, które na przykład mają się borykać ze złamanym sercem albo już teraz są w jakiejś trudnej sytuacji miłosnej, związkowej, no to tak, no sprawdzajcie czytania a propos miłości na najbliższe 6 miesięcy i pogadanki a propos bliźniaczych płomieni i bratnich dusz to są już na moim kanale, ale tutaj widzę, że na tyle, na ile lipiec, sierpień, wrzesień mają być dosyć decydujące, ale też dla Was korzystne, bo Wy tutaj jesteście w bardzo takiej silnej energii. Wiem, co mam robić. Jeśli mam kończyć te relacje, to jestem ponad to. Jest super. Nie żałuję. No to październik, listopad widzę, że może być lekki spadek, zachwianie na zasadzie właśnie żałowania albo zastanawiania się, co by było gdyby. I w grudniu jest powiedziane, żeby zdjąć troszeczkę odpowiedzialności ze swoich pleców. Czy na przykład za niepowodzenie w jakiejś relacji, no pamiętajcie, żeby się nie winić, dlatego że
Wina zawsze leży po dwóch stronach, tak się mówi. To tak bardzo tragicznie brzmi, ale pamiętajcie, no oczywiście, że nie zawsze tylko i wyłącznie jedna strona jest tutaj pokrzywdzona lub jest tym winowajcą. Tutaj 10 buław sugeruje, że grudzień będzie dla Was bardzo intensywnym miesiącem, obfitującym w dużo energii z kolei, ale ta energia może być i taka chęć bycia zajętym czy zajętą mogą być ucieczką od tego problemu z przełomu października-listopada. Więc raczej pracować nad problemem, aniżeli nad nim uciekać. Tutaj też, słuchajcie, zdjąć odpowiedzialność ze swoich barków na zasadzie. Śledziki, święta, uroczystości. Nie róbcie wszystkiego tylko i wyłącznie pod innych i własnoręcznie. Dzielcie się obowiązkami, wiedzą, bo też inni poczują się docenieni, że są potrzebni. No a wam będzie troszeczkę lżej. Słuchajcie, z przełożenia cesarzowa, a nie, co ja gadam, kapłanka. Słuchajcie, macie bardzo silne karty. Cesarz, cesarzowa i kapłanka. Kapłanka mówi o intuicji, więc jeśli macie podejmować tutaj ważne decyzje a propos zmian, rozstań oraz podróży, nawet na przykład do pracy za granicę, używajcie swojej intuicji, bo wy wiecie, co macie robić, szukacie tylko i wyłącznie potwierdzenia, na przykład w tym czytaniu. Kapłanka ma wgląd w siebie, wie, co ma robić, ma wielką wiedzę, używa intuicji, bardziej rozumu aniżeli serca i tym się trzeba kierować, słuchajcie. Tutaj też widzę, że w pewnej relacji kobieta typu teściowa, na przykład, lub czyjaś matka, ma bardzo chcieć próbować namieszać lub scalić relację, która nie powinna już być więcej scalana, czy scalona, więc no tutaj przypomnijcie sobie to, co mówiłem wcześniej. Nie ratować tego, co już się kończy. Jeśli chodzi o kapłankę, to ona by tutaj, słuchajcie, wskazała na to, aby zwłaszcza w tym październiku, listopadzie, grudniu zagłębić się w swoją podświadomość i zastanowić się, co tutaj trzeba odgrzać czy odświeżyć. Na przykład, może wreszcie trzeba dokończyć studia, albo dokończyć kurs językowy, albo wybrać się na kurs szydełkowania, bo zawsze chciałam, ale nie było na to czasu. No słuchajcie, teraz jest właśnie na to czas. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was karta na lipiec. No tutaj macie 7 monet. Karta związana z cierpliwością i z oczekiwaniem, z wyczekiwaniem. Więc tak, to niewątpliwie będzie to dosyć powolny miesiąc, w którym bardziej skupiacie się na gromadzeniu aniżeli wydawaniu, przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze i być może dlatego, że wypadałoby zebrać troszeczkę więcej, na przykład na urlop czy remont w następnych miesiącach, ale to jeszcze zaraz powiem. Wydaje mi się, że no tutaj na coś czekacie niewątpliwie w lipcu. Być może jeszcze zaraz to się wyjaśni. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, no i te czytania miesięczne, no bo wiadomo, że tam będzie więcej. Ale wydaje mi się, że jest na co czekać, dlatego że tutaj coś Wam się należy. I czy to jest a propos na przykład podwyżki, czy przyznaniu Wam alimentów, jakiegoś prawa, lub na przykład stwierdzenie, że kwalifikujecie się do wyjazdu do sanatorium, czy jakiegoś uzdrowiska, no to już, słuchajcie, to dopiszcie do swojej sytuacji. A jak ma wyglądać sierpień? W sierpniu macie z kolei kartę Króla Mieczy i on jak najbardziej pokazuje kogoś z trygonu właśnie powietrza, czyli bliźnięta, waga lub wodnik. Więc być może z kimś takim z tego trygonu będziecie mieć dużo do czynienia. W każdym razie jest tutaj powiedziane, żeby w tym miesiącu kierować się raczej rozumem, rozwagą, aniżeli emocjami, aniżeli sercem.
Tu jest powiedziane, że należy się do czegoś poważnie przygotować i w ogóle potraktować sprawy poważnie. No zwłaszcza jeśli tutaj rzeczywiście u kogoś te sprawy są sprowadzone na drogę sądową, a być może rzeczywiście tak jest, ale tutaj bym powiedział, że jeśli chodzi o sierpień, to mają odbywać się ważne, istotne rozmowy z wysoko postawionymi osobami czy autorytetami. I to mogą być, słuchajcie, nawet wiadomości czy rozmowy a propos właśnie jakiegoś kontaktu z policją czy z sądem, ale już tutaj was, że tak powiem, straszyć nie będę. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne. Jeszcze bym powiedział, że raczej jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o miłość, to przynajmniej w sierpniu taką dosyć zamkniętą postawę macie do osób, które ostatnio trzymały was w niepewności, które powiedzmy wprowadzały dużo zamętów w waszych życiach, w waszym życiu i myślę, że to jest dosyć dobra postawa. Jak wygląda wrzesień? A we wrześniu macie 9 kielichów i w sumie to nareszcie, nie mówię, że lipiec i sierpień mają być jakieś złe czy niedobre, ale po prostu widzę tutaj dużo takiej statycznej energii i statecznej również. Nie zadzieje się za dużo, ale we wrześniu z kolei, słuchajcie, zobaczcie jaka ta karta jest piękna. Ona tutaj pokazuje niebieskiego dżina, który spełnia marzenia i przede wszystkim wrzesień ma być skupiony na rozkoszach zmysłowych. Tutaj sobie dogadzacie. Tutaj być może nawet pojawia się ukoiciel. Być może na przykład po stracie kogoś albo po podjęciu ważnej decyzji o odrzuceniu jakiejś propozycji. Czyli wrzesień jest pełen przyjemności, dogadzania sobie, dbania o siebie i słuchajcie, jeśli komuś życzy się romans, to niewątpliwie wrzesień jest najlepszym miesiącem właśnie do poszukiwania, dlatego że 9 kielichów również może mówić o romansie. Jeśli chodzi o osoby powracające do was z przeszłości i nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o związki romantyczne, może też chodzić o jakieś dawne znajomości ze szkolnej ławki, czy jakieś koleżeńskie, przyjacielskie, to we wrześniu ktoś powiedzmy, jeśli się pojawi, to jakby pokazuje, że nadal niczego nie zrozumiał, że nadal chce grać w gierki, że nadal będzie was trzymał w niepewności i być może lepiej się trzymać od takiej osoby z daleka. Jeśli chodzi o wrzesień, to tutaj też może być ogólnie rzecz biorąc więcej czasu na dbanie o siebie i rozwój swoich pasji czy przyjemności, być może dlatego, że czyjeś pociechy czy wnuki na przykład wracają do szkół, i dzięki temu oczywiście macie troszeczkę więcej czasu dla siebie. Jak wygląda październik? W październiku jest 4 buław, ładna karta. Ona z kolei jest związana z jakimiś uroczystościami, być może właśnie nawet rodzinnymi, w gronie przyjaciół. Jest co świętować w październiku i jeśli chodzi o powrót do szkoły, na uczelnię albo na przykład jakiejś szkoły wieczorowej, to jak najbardziej październik sprawia, że tutaj bardzo cieszycie się z takiego ponownego spotkania właśnie ze znajomymi z uczelni, czy z tej szkoły wieczorowej, z jakiegoś dyplomu, w zależności od tego, co robicie. Tutaj w ogóle październik pokazuje się raczej stabilnie. To jest dobry miesiąc na to, aby zainwestować pieniądze w remont, w mieszkanie, nieruchomości i słuchajcie, jeśli u kogoś mają odbywać się bardzo ważne rozmowy, na przykład właśnie a propos pieniędzy, a propos jakichś praw, bo tutaj niewątpliwie król mieczy się pojawił, to widzę, że w październiku ma być jakaś unia, ma być jakieś scalenie, pogodzenie się i to sprawi, że wasza sytuacja życiowa będzie po prostu bardziej stabilna i komfortowa.
Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że wiecie, o co mi chodzi. Też wydaje mi się, że w październiku u kogoś, no właśnie, szykuje się weselicho, czy jakaś inna uroczystość związana, być może na przykład z zaręczynami. No niekoniecznie u was, może u kogoś z bliskiego otoczenia. Jak wygląda listopad? A w listopadzie macie 7 buław i słuchajcie, bardzo ją lubię w tej talii, nie tylko ze względu na jej walory estetyczne, które są wspaniałe, ale też ze względu na jej znaczenie, bo zobaczcie, tutaj jest pokazana osoba, która jest wyżej, jest ponad coś i ona nawet nie to, że odpycha ataki, nawet nie to, że się broni, tylko po prostu pokazuje, że jest w odpowiednim miejscu, że na czymś się zna, że należy jej się szacunek, że należy jej się uznanie. I tutaj widzę ugruntowanie waszej pozycji, na przykład w firmie, na przykład w związku, w relacji, na którym wam zależy. Jeśli chodzi o listopad, to może to być miesiąc, w którym dużo się zadzieje i właśnie trzeba będzie, no tak jakby zaznaczać swoje miejsce w szeregu, że tak powiem kolokwialnie, bo otoczenie może być dosyć buńczuczne, otoczenie może być dosyć takie zaczepne i może próbować was, nawet nie to, że zdegradować, ale poczuć się lepiej, szkodząc wam. Nie, szkodząc to też nie jest dobre słowo. No na tej zasadzie, że ktoś chce się poczuć lepiej, no mówiąc na was coś wymyślonego, coś, co wam miałoby zaszkodzić. Albo na przykład ktoś może się wypowiada w pracy, w waszym otoczeniu lub w szkole, że wy to nic nie umiecie i jesteście na tym stanowisku tylko i wyłącznie dlatego, że czy w tej klasie, czy w tej grupie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wam pomógł, bla 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 i te sprawy. Ale wy tutaj nie, wy tutaj pokazujecie, że jest to absolutna nieprawda i że ta osoba ma po prostu problemy ze sobą. A no tutaj słuchajcie, kapłanka wypadła zupełnie przypadkowo, pewnie nie bez powodu, a ona może mówić o kobiecie, która no właśnie za plecami dużo gada, więc w listopadzie od takich osób i od plotek w ogóle, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze, waszą karierę, o stabilność życiową, pamiętajcie, że pieniądze lubią ciszę i sukces też. Jak ma wyglądać grudzień? W grudniu macie 4 monet, bardzo dobrze, i jeśli chodzi o karty z przełożenia, to jeszcze jej nie wyciągam. Zastanówcie się, jaką chcielibyście zobaczyć, no i dlaczego. I oczywiście napiszcie w komentarzach. W grudniu 4 monet, tutaj z kolei kolejna 4, bo już jest 4 buław. I tutaj widzę, że w grudniu coś jesteście w stanie przy sobie przytrzymać. Coś, co wam się należy, ma wam być podarowane. I to może być zaległa wypłata, jakaś renta czy emerytura, jakiś zaległy bonus, być może nawet świąteczny. Tutaj widzę, że macie pewne zasoby i też wypadałoby mądrze i rozsądnie nimi zarządzać. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że przychodzą do was pieniądze, które wam się należą. Może wam ktoś nawet je zwraca, ktoś, kto wcześniej pożyczył. I w grudniu, wiadomo, jest mnóstwo wydatków, bo święta, śledziki i te sprawy, ale wypadałoby te pieniądze nie roztrwonić w grudniu, dlatego że najprawdopodobniej od stycznia, od lutego już będzie trzeba je w coś zainwestować. Więc tutaj taka mała przestroga właśnie dla was. Przestroga, a właściwie wskazówka. Powiem tak, na pewno jeśli chodzi o drugiej połowy tego roku, pokazuje się to dużo stabilniej, dużo bardziej komfortowo i widać, że już gdzieś czyny na przykład z lipca, sierpnia, września was do czegoś doprowadzają. Jeśli tutaj na przykład ma być rozstanie albo brak powrotu, nie przyzwolenie na powrót pewnej osoby z przeszłości, to październik, listopad, grudzień utwierdzacie się w przekonaniu, że decyzja była podjęta właściwie.
Też w ogóle druga połowa drugiej połowy tego roku sprzyja inwestycji właśnie w pieniądze, co ja gadam. Inwestycji w nieruchomości, w rozwój zawodowy. Ulala. No słuchajcie, z przełożenia karta kochanków. Karta, która niewątpliwie mówi o kimś spod znaku bliźniąt. Znowu, ciekawe, czy wam to coś mówi. Ale też wskazuje właśnie na unię, na pakt, na zawarcie współpracy, na podpisanie jakiejś umowy. I to jest i w czwórce buław, i w czwórce monet, i w karcie kochanków. Czyli co? Jakiekolwiek tutaj działania nie podejmiecie, nawet jeśli one mają być ryzykowne, one będą prowadziły do czegoś dopełniającego was, do czegoś, co ma wam dać więcej satysfakcji, komfortu i lepszych warunków. Więc jeśli myślicie, czy by nie zmienić pracy, mieszkania, czy by nie wykaraskać się z jakiegoś związku, no tutaj jest powiedziane, że w sierpniu dojrzewacie do podjęcia decyzji i jak najbardziej ta zmiana ma być na lepsze. W ogóle tu jest powiedziane, że należałoby się godzić z pewnymi osobami, które, albo inaczej, też zachować poprawne stosunki z pewnymi osobami, które mogłyby wam w przyszłości pomóc, czy zawodowo, czy jeśli chodzi o po prostu jakieś ważne znajomości. I myślę, że wypadałoby przyredagować to, z kim się zadajecie, a z kim raczej wypadałoby przestać. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jak będzie wyglądał lipiec. Jaka będzie dla was karta? Tutaj jest dwójka buław i słuchajcie, ta karta może mówić o rozdrożu i o byciu w takim rozdarciu. I być może ktoś z was rzeczywiście zastanawia się, co ma zrobić z daną sytuacją. To już wy sobie wymyślcie, jaką macie sytuację. Czy odejść, czy zostać? Czy dać komuś szansę, czy raczej odpuścić? Czy zmienić, czy zostawić? I to wcale nie musi chodzić o związki romantyczne, czy związki z przyjaciółmi, jakimiś bardzo bliskimi. Tutaj być może na przykład w pracy zastanawiacie się, czy dać komuś szansę. Być może ktoś zastanawia się nad swoją karierą zawodową, czy w ogóle taką edukacyjną, czy na przykład dokończyć studia, czy nie, a może zmienić w ogóle kierunek. Czy robić studia podyplomowe, czy raczej sobie to odpuścić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ktoś spod znaku wodnika może mieć w lipcu na tyle wyjazdów i różnych atrakcji, że trudno wam się po prostu skupić i nadążyć, bo jeden się kończy, tutaj na chwilę wracam do codzienności i znowu nawet jakiś mały, słuchajcie, weekendowy się pojawia. W każdym razie widzę tutaj pewnego rodzaju rozkojarzenie w lipcu, co wcale nie musi świadczyć o czymś niedobrym. Słuchajcie, po prostu. Wydaje mi się, że nie będzie to jakoś bardzo dynamiczny miesiąc, pełen zmian. Tutaj bardziej o takich zmianach myślicie. Ok? Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych i też czytania miesięczne, bo tam oczywiście będzie więcej. Jak wygląda sierpień? W sierpniu jest as mieczy. Słuchajcie, jest to ulubiony mój z wszystkich asów, dlatego że on mi się kojarzy z taką jasnością i czystością umysłu. Ta karta pokazuje, że wy jesteście pełni nowych idei, nowych pomysłów, jak rozwiązać pewną sytuację i też umiecie bardzo stanowczo zaznaczyć granice w tym miesiącu i odciąć się od czegoś lub od kogoś, od jakiejś znajomości, tak raz na zawsze. I tutaj widzę pewnego rodzaju przeciwieństwo i to jest ciekawe, bo w lipcu trochę rozkojarzenie, nie wiem co mam robić, nie mogę się skupić, a w sierpniu już tutaj umysł jak żyleta. Wiem co mam robić, jestem skupiony, skupiona i umiem podejmować decyzje. Również tutaj przychodzą do was te pomysły, na przykład co zrobić ze sobą w dalszych miesiącach tego roku, bo wydaje mi się, że wodniki potrzebują nawet nie to, że zmian, ale rozwoju. I czy ten rozwój ma być w stronę edukacji, czy raczej w stronę na przykład rozwoju takiego fizycznego,
typu powrót na basen, na siłownię, na fitness, do biegania i tak dalej, to już zależy od Was. Chętnie się dowiem, do czego wodniki chciałyby ewentualnie wrócić, albo w jaką stronę chciałyby się rozwijać. Jak wygląda wrzesień? We wrześniu jest 6 mieczy. I teraz tak, jeszcze tylko dodam do tego sierpnia, że wypadałoby pracować nad dyplomacją i nad tym, żeby czasami trzymać język za zębami i nie powiedzieć zbyt wielu słów za dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o takie życie zawodowe, edukacyjno-formalne. Ale we wrześniu 6 mieczy. I słuchajcie, ta karta mówi o tym, że coś rusza do przodu, że sytuacja, do której się zbieraliście od dawna, albo jakieś plany, które były przekładane. Tutaj jeśli wodniki stosowały prokrastynację, na przykład rozpocznę tę dietę, ale za powiedzmy w przyszłym miesiącu, od stycznia, od nowego roku, od poniedziałku, albo na przykład wrócę na te studia, albo spróbuję zadbać o kondycję fizyczną, no to tutaj we wrześniu ruszacie z kopyta, czyli tak. Lipiec, zastanawiam się, nie wiem za bardzo o co chodzi. Sierpień, mam pewien pomysł, chcę go realizować. Pracuję też nad swoimi nawykami, które mogłyby mnie stopować przed rozwojem. A we wrześniu już właśnie ten rozwój jest. To jest miesiąc, który sprzyja powrotom, na przykład do szkoły. Wiadomo, powiedzmy czyjeś pociechy lub w sensie dzieci czy wnuki, a może wy wracacie do szkoły i dzięki temu jest więcej czasu dla siebie, na rozwój. Troszeczkę się rozluźnia, na pewno też zawodowo, więc możecie już tutaj powrócić do swoich wczesnych hobby, pasji, do samorozwoju. No tak. Jak ma wyglądać październik? W październiku jest dla Was 9 monet. Bardzo lubię tę kartę, bo ona tutaj, zobaczcie, pokazuje taką bardzo zadowoloną i ukontentowaną postać. Ona ma tyle, ile potrzebuje. Umie cieszyć się z tego, co ma, z małych przyjemności. Jest jej po prostu dobrze. I myślę, że tak, we wrześniu wychodzi na to, że decyzje, które były podjęte wcześniej, jak najbardziej mają Was doprowadzić do stabilizacji i zadowolenia. Tutaj też jest pokazane, że w październiku wodniki mają postawić na swoim. I jeśli chodzi na przykład o Waszą sytuację zawodową, czy w związku, czy w ogóle a propos edukacji, to jest ona stabilna. Przynajmniej jeśli chodzi o październik. Tutaj też dla osób, które na przykład wracają na studia, czy kontynuują lub rozpoczynają jakieś studia podyplomowe czy kursy, to tutaj pokazujecie, że jesteście troszeczkę wyżej aniżeli Wasza grupa. Dlatego, że to wszystko, co będziecie przerabiać, już gdzieś znacie z doświadczenia i to jest takie bardzo łechtające Waszą próżność, ewentualnie po prostu podkreślające Wasze zadowolenie w danej dziedzinie, w danym temacie. Jeśli chodzi o październik, dobry miesiąc na to, aby odpocząć i to wcale nie muszą być bardzo dalekie wyjazdy, urlopy wakacyjne, tylko nawet słuchajcie na łonie natury, gdzieś w swoim kraju, nie wiem, odpoczywając nawet w domu, czy słuchajcie u kogoś za miastem. Jeśli chodzi o listopad, w listopadzie macie pazia mieczy i słuchajcie, on pokazuje kogoś z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik i w ogóle zapomniałem powiedzieć, że jak na razie to jest sporo mieczy, więc to dobrze, bo miecze właśnie mówią o Waszym znaku, więc jesteście w swoim sosie. Ale widzę, że w listopadzie macie tutaj problem z takim słomianym zapałem. Być może ten miesiąc będzie też na tyle intensywny, że troszeczkę macie mniej czasu na swoje hobby i pasje, które tutaj były odświeżone wcześniej w sierpniu, wrześniu, może październiku i możecie mieć momentami takie powątpienia,
czy ja na pewno dobrze robię? Czy dobrze zrobiłem się pakując się w karnet na siłownię lub zapisując się na studia na następny rok czy 2 lata? Na tej zasadzie. Ale słuchajcie, no oczywiście każdy ma jakieś zwątpienia, powątpienia i nie ma w tym nic złego. Jeśli chodzi o listopad, to widzę, że ten miesiąc będzie się ciągnął, dlatego że Paź Mieczy mówi o takim zwolnieniu tempa. I teraz tak, będzie się dużo działo, ale czas będzie wolno leciał i będzie poczucie, że ten listopad jest po prostu długi. Być może ze względu na to, że dni są krótkie, wieczory długie i tutaj właśnie trzeba zasięgnąć troszeczkę do tej energii, która była w październiku. Czyli co? No to czyli organizować sobie ładnie swoją przestrzeń. Pamiętajcie o tym, żeby się relaksować w domu, robiąc sobie takie, no nie wiem, ulubione kąpiele z olejkami, z jakimiś tam, słuchajcie, aromatycznymi olejkami. Uczęszczajcie na masaże, zróbcie sobie fajną strefę w domu z dobrym światłem, ze świecami, z książką. No tak wiecie, żeby jednak te wieczory nie były tylko długie i złe, ale też przyjemne. Jak wygląda grudzień? W grudniu jest 8 monet i jeśli chodzi o kartę z przełożenia, to na razie nie pokazuję. Zastanówcie się, jaką kartę chciałybyście zobaczyć i napiszcie również dlaczego. Dlaczego chcielibyście zobaczyć daną kartę z przełożenia? Jaką i dlaczego? I teraz tak. W grudniu widzę 8 monet. Tutaj z kolei znowu wraca zapał. Na pewno będzie to miesiąc pracowity i dla osób, które uczą się, i dla osób, które tutaj zawodowo na przykład, które pracują na przykład gdzieś albo chcą dorobić. Do osób, które są na emeryturze, widzę, że w grudniu jest możliwość dorobienia sobie. Tutaj już nie będę wymyślał, w jakiej dziedzinie, czy to ma być opieka nad innymi, czy gotowanie, sprzątanie, czy księgowość. Tutaj już miałem mówić, że nie będę wymyślał, a wymyślam. Ale na pewno w tym miesiącu jest dużo pracy. No słuchajcie, wiadomo, śledziki, święta i tak dalej. Wszystko musi być i chcecie, żeby było na tip-top. Ugotowane, posprzątane, przygotowane i nie zrozumcie mnie źle. Daje wam to mnóstwo satysfakcji i się w tym odnajdujecie. Więc grudzień, miesiąc intensywny, skupiony na pracy, tworzeniu, gotowaniu i też, słuchajcie, ulepszaniu jakichś swoich umiejętności. Tutaj tylko taka wskazówka, że dobrze byłoby zdjąć ciężar odpowiedzialności z siebie i troszeczkę podzielić się nim z innymi. Na przykład zapraszając innych do wspólnego gotowania, czy do wspólnego ubierania choinki, bo to nie jest tak, że wy wszystko zrobicie najlepiej. No pewnie tak, ale też chodzi o to, żeby inni czuli, że są wam potrzebni i że im ufacie. Słuchajcie, jeśli chodzi o kartę z przełożenia, to jest Król Mieczy i to całkiem nieźle, dlatego że Król Mieczy właśnie pokazuje bliźnięta wagę lub wodnika. Jest to osoba rozważna, która bardzo rozumowo patrzy na rzeczywistość, aniżeli tak, słuchajcie, emocjonalnie i sercowo, że tak powiem. I tutaj na pewno jest to osoba spokojna i zrównoważona, więc myślę, że następne pół roku będzie dosyć spokojne i zrównoważone. Tak jak wcześniej mówiłem, nie widzę tutaj jakichś wielkich, dynamicznych zmian, co tak naprawdę wcale nie musi świadczyć o czymś negatywnym, no bo wychodzi na to, że jesteście w komfortowej sytuacji, na którą macie wpływ. I to jest bardzo ważne, myślę. Nie trzeba wszystkiego rzucać i jechać w Bieszczady, tylko jest po prostu nad czym pracować. I ja myślę, że te miesiące będą sprzyjały rozwojowi intelektu i nauce, jeśli chodzi o wodniki. Podnoszeniu kwalifikacji, robieniu dyplomów i też, słuchajcie, widzę, że co? Skupianiu się na tym, co jest dla was istotne. Czyli na przykład, jeśli od jakiegoś czasu wodniki chciały rozwijać swoje umiejętności a propos pisania, malowania, garncarstwa, czy słuchajcie, wykończeniówki, bo mogą i być takie osoby, no to wychodzi na to, że właśnie w tych miesiącach na tym się skupiacie. Na rozwoju i tym, co zawsze było dla was istotne.
Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jak ma wyglądać lipiec. Jaka będzie dla Was karta. Tutaj mi się kilka posypało, ale no nie będę ich brał, dlatego że żadna się nie odwróciła. I tutaj jest paź mieczy. I no, jako że karty się posypały, to znaczy, że no, będzie, słuchajcie, dynamicznie. Ale z kolei paź mieczy mówi o takim zwolnieniu tempa. O tym, że pewne sprawy no, idą wolniej, aniżeli Wam się wydawało. Ale spokojnie, bo paź mieczy to też jest karta śledzika lub śledziczki, czyli może zwiastować osobę, która pojawia się i znika, która nie wie, czego chce. No, zabiera się jak pies do jeża. I tutaj, patrząc na to, że karty się rozsypały, no ktoś taki może chcieć namieszać Wam w życiu. Jest Wam to absolutnie niepotrzebne. Od osób niedojrzałych emocjonalnie proszę z dala. Ale jeśli chodzi o lipiec, ma to być miesiąc powolny i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o lipiec, to też widzę, że mają być tutaj opóźnienia lub konieczność zmiany planów. Ale nie to, że słuchajcie, odwołuję urlop, już nigdy na niego nie pojadę, ale bardziej na przykład pojadę na niego no, na jesieni, że tak powiem, dlatego, że teraz jest lipiec, jest ciepło, ja mogę odpocząć na przykład na działce, za miastem i tak dalej. Myślę, że to może być miły, spokojny miesiąc, ale no tutaj widzę też, że ktoś powinien popracować mocniej nad silną wolą, nad treningiem silnej woli. Zwłaszcza jeśli chodzi o dotrzymanie czy dotrzymywanie sobie danego słowa, że w lipcu przestanę jeść słodycze albo na przykład będę kontynuować uprawianie sportu i takiego rozwoju ciała. Nie tylko dlatego, żeby mieć formę na lato, ale w ogóle. No bo tak zdrowiej i przyjemniej. Jeśli chodzi o sierpień, to jaka będzie dla Was karta? W sierpniu jest szóstka mieczy i no, ta karta pokazuje wyruszenie do przodu po właśnie poczuciu, po sytuacji, która stała w miejscu, która się w ogóle nie rozwijała, która tak naprawdę była już kiedyś odłożona na później i teraz jest czas, żeby wreszcie z nią ruszyć. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych oraz czytania miesięczne, dlatego że tam będzie dużo więcej. No, na przykład w czytaniach miesięcznych jest czytanie ogólne, na miłość dla singli i osób w związkach oraz na pracę i finanse. Ale do rzeczy. Tak jak w lipcu raczej było powoli i spokojnie, tak w sierpniu nadal jest spokojnie, ale już coś zaczyna się dziać. Tutaj widzę, że ten miesiąc sprzyja właśnie podróżom, odwiedzinom i powrotom do pomysłów, które wcześniej były odłożone na później. Na przykład ktoś sobie wymyślił, że będzie codziennie od teraz czytał 20 minut dziennie, albo powiedzmy skupiał się na nauce. Nawet słuchajcie, jeśli jesteście emerytami, no to dlaczego macie się nie uczyć? Słuchajcie, ja cały czas poszerzam swoją wiedzę na pewne tematy, które mnie interesują i to wcale nie ma nic wspólnego z zakuwaniem, no nie wiem, z podręcznikiem, prawda? Tutaj widzę już jakiś rozwój. Tutaj też widzę dla części z Was światełko w tunelu, że no pewna sytuacja jest do rozwiązania czy do dokończenia. Ale to zaraz. Jak ma wyglądać wrzesień? No ryby, we wrześniu macie trójkę buław, którą bardzo lubię, bo jest to karta bramy, karta nowości, budowania nowych fundamentów, ale słuchajcie, tutaj widzę taką ciekawą podróż, bo tutaj zobaczcie, jest zastój, już trochę się rusza, a we wrześniu, jako że jest trójka buław, no już tutaj jesteście w ogóle w drodze. I o co mi chodzi? Wiadomo, wrzesień miesiącem powrotów do szkoły. I nawet jeśli wy nie wracacie do szkoły, to może wasze pociechy, podopieczni, dzieci, wnuki i dzięki temu macie więcej czasu dla siebie, na samorozwój, na zadbanie o swoją duszę, o swoje ciało. Być może też jest tak, że czyjeś dzieci wracają do szkoły i wy wreszcie możecie bez dzieci wyjechać na urlop, nawet na krótki. Tutaj widzę, że trójka
Buław przynosi Wam nowe początki we wrześniu. I to może być na przykład związane z powrotem sił. Być może dlatego, że... O, słuchajcie, tutaj skrzypi mi biurko. Mam nadzieję, że jakoś bardzo to nie przeszkadza. Ale postaram się, żeby nie skrzypiało. Być może komuś wraca nadzieja do tego, aby, słuchajcie, kontynuować wcześniej zamierzone cele. Aby do nich dążyć. Tutaj, słuchajcie, jeśli chcecie na przykład zainwestować w auto, w remont, w kurs na prawo jazdy, wrzesień będzie lepszym miesiącem do tego. Też wiecie dlaczego? Dlatego, że w tym miesiącu, jako że dużo osób wraca do szkoły, z wakacji i tak dalej, to będzie po prostu spokojniej dookoła Was. I zrobi Wam się przestrzeń na to, aby móc na przykład teraz w skupieniu, w spokoju zrobić ten kurs na prawo jazdy, dokończyć ten dyplom, czy słuchajcie, kontynuować jakieś inne plany. Piszcie, ryby, jakie macie plany, bo tutaj mogę wymyślać. Jak ma wyglądać październik? W październiku jest 9 mieczy i momento, muszę napić się wody. Już jestem. W październiku 9 mieczy, karta związana z zamartwianiem się i szukaniem dziury w całym. I co się dzieje, ryby? Być może ktoś tutaj cierpi z powodu końca lata i początku jesieni. Słuchajcie, jesień też może być fajna. Zależy, jak sobie ją zorganizujecie. Dlatego, że to, że nagle pada deszcz i jest pochmurno, nie znaczy, że trzeba siedzieć cały czas w domu, a nawet jak siedzicie w domu, to może być przyjemnie. Kąpiele z olejkami, słuchajcie, świece, ulubiony film, książka, słuchanie muzyki. Mam pytanie. Czy macie na co dzień czas na to, aby po prostu sobie usiąść w fotelu, czy w jakimkolwiek innym siedzisku, przy świecach, z zamkniętymi oczami i słuchać ulubionej muzyki albo nowej muzyki? Nie do końca. A może właśnie w październiku będzie na to czas wreszcie i polecam, bo tutaj jest chomik w głowie. Za dużo myśli, za dużo drążenia, zwłaszcza wieczorami, jak trzeba iść spać albo się już wyciszać, to ten chomik po prostu biegnie i w tym kołowrotku nie może wystopować. Dbajcie w tym miesiącu zwłaszcza o swoje zdrowie psychiczne i nie tylko o ciało, jeśli chodzi o, masaże, ale też, czy zabiegi, ale też jeśli chodzi o swoją duszę, o swój umysł. Wyciszenie, medytacja, spacery, to wszystko dla Was. Listopad, jak pokazuje się listopad? W listopadzie karta rycerza buław, który jest wspaniały w tej talii, bo pokazuje rycerza na zebrze. Czy nie jest to rozkoszne? Słuchajcie, w tym miesiącu będzie się działo. Jest wokół Was, w Waszym otoczeniu osoba, która lubi popędzać, przyspieszać, wywierać na Was wpływ i jest w gorącej wodzie kąpana. I teraz tak, ta karta też może mówić o Waszej energii. I tutaj może być taka mała sinusoida z tego, co widzę. Październik raczej spokojnie, raczej w zadumie, raczej w strefie myśli. Listopad, mnóstwo tych myśli, kołowrotek w głowie, ale który ma Was motywować do działania. Nie wiecie, w co ręce włożyć. Spokojnie, ryby. W listopadzie należy zrobić plan i się go po prostu trzymać. Nie pozwalać też innym, żeby Was rozpraszali, bo ja też widzę taką sytuację, że jeśli ktoś ma tego śledzika lub śledziczkę, czyli osoba, która nie wie, czego chce, pojawia się i znika, to jeśli jej nie pogonicie, czy jego, raz na zawsze, teraz, to ona tak będzie właśnie pojawiała się i znikała. I chwilę się pojawi, zaraz zniknie i będzie płacz, i będzie chaos w Waszym życiu. I po co Wam to? Zupełnie jest to niepotrzebne. Listopad też sprzyja, słuchajcie, temu, aby pracować nad nawykami. I tutaj jest taka przestroga, żeby uważać, jeśli chodzi o transport. Więc tak, tutaj jednak prowadzić auto zgodnie z przepisami, sprawdzać wszystkie dokumenty przed wyjazdem, czy na przykład robić odprawy na czas, bo mogą być tutaj niepotrzebne problemy, które można uniknąć.
jak wygląda grudzień. A w grudniu macie kartę wieży. I teraz tak, jeśli chodzi o kartę z przełożenia, to na razie jej nie wyciągam. Zastanówcie się, jaką chcielibyście zobaczyć. Napiszcie w komentarzu, jaką i dlaczego. Jaka by Wam się przydała, nawet patrząc na to czytanie. I teraz tak, w grudniu jest karta wieży. Też ją lubię w tej talii, bardzo ciekawie wygląda, nietypowo. I ta karta jak najbardziej mówi o czymś niespodziewanym, o czymś takim szalonym, co wydarzy się zupełnie, być może nawet, bez Waszej uwagi. I jeśli chodzi o grudzień, to ten miesiąc sprzyja wielkim zmianom, podejmowaniu wielkich decyzji, takich radykalnych. I do tych decyzji możecie, słuchajcie, już się zbierać od lipca, sierpnia. Tak mi się wydaje. I te decyzje również mogą dotyczyć osób, które chciałyby na przykład od przyszłego roku zmienić pracę, wyjechać za granicę, zakończyć pewną relację, a może w ogóle totalnie zmienić swoje życie, rezygnując z, powiedzmy, oglądania telewizji, czytania wiadomości i na przykład, no nie wiem, słuchajcie, spożywania mięsa, cukru i a propos waszego ruchu. No to jest w sensie fizycznego, jakkolwiek to zabrzmiało. Grudzień ma być miesiącem wielkich decyzji, wielkich zmian oraz takiego radykalnego zwrotu akcji. Uważajcie w tym miesiącu na kontuzję, żeby nie było tak, że ktoś nagle stwierdzi, że wracam sobie na fitness, bez żadnego przygotowania, morderczy trening i na drugi dzień po prostu kontuzja. Bez sensu. Tutaj też jest powiedziane, żeby na spokojnie podejść do listopada, do grudnia, bo wiadomo, święta, wszystkich świętych, śledziki i tak dalej, dużo się będzie działo. Niepotrzebnie możecie się denerwować i stresować. I też dlatego, że inni na was wywierają wpływ, bo wszystko ma być szybko zrobione, sprawnie i tak dalej. No, czemu akurat na was ma odpowiedzialność tutaj, słuchajcie, no wiecie, spocząć? Dzielcie się obowiązkami. Te pierogi lepić, czy słuchajcie, ubierać choinkę można wspólnie. Z przełożenia Rydwan. I słuchajcie, fajnie, podoba mi się to, bo Rydwan mówi o odzyskiwaniu kontroli i o wyruszeniu do przodu tylko i wyłącznie dlatego, że wy podejmujecie taką decyzję. O co mi chodzi? To nie jest tak, że zmieniają się czynniki zewnętrzne i trzeba na przykład się przeprowadzić, zmienić pracę, albo jesteście zmuszeni do, powiedzmy, no na przykład podwyższenia swoich kwalifikacji, czy zmiany kwalifikacji. Tutaj jakaś zmiana i wyruszenie do przodu wynika z wewnątrz, od was samych. Rydwan zazwyczaj pokazuje, Rydwan zaprzęgnięty w 2 rozbiegane psy, konie, w 2 sprzeczności. No tutaj jest biały i czarny pies. O co chodzi? Ta osoba, która no właśnie kieruje Rydwanem, umie zapanować. Więc drugiej połowy tego roku ma być a propos podejmowania decyzji, przejmowaniu inicjatywy, ruszaniu do przodu i zaprzestaniu czekania na to, aż coś samo się zmieni. Mam nadzieję, słuchajcie, że z wami to rezonuje, ale tak jak powiedziałem, zwłaszcza grudzień, zwłaszcza końcówka roku, sprzyjają zmianom, wyjazdom i podejmowaniu bardzo takich radykalnych decyzji. Ryby mają szansę i też ochotę na to, aby bardzo zaryzykować, i tu jest nawet to polecane. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Zachęcam do sprawdzania innych moich czytań, które są już na kanale, czytania miesięczne, czytania a propos miłości. Zachęcam was do subskrypcji kanału i zostawiania po sobie śladów postaci, kciuków w górze i komentarzy, bo to pomoże mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.